Witajcie moi drodzy widzowie, kolejne omówienie jednostek, tym razem jaszczuroludzie. Jeśli chodzi o jaszczuroludzi, tutaj możemy dużo omówić z tego względu, że mamy sporo potworów, a ich jednostki są dosyć, bym powiedział, mocne. Tym bardziej, że jeśli chodzi tutaj o dodatkowych tam bohaterów, no też mamy takie, bym powiedział, fajne hybrydy, o których właśnie tutaj zaraz omówimy. Zacznijmy może po kolei. Nakai Wędrowiec, czyli oczywiście Lord z Jaszczuroludzi, który jest hordą. Granie akurat Nakai moim zdaniem jest bardzo ciekawym doświadczeniem, więc warto sobie nim zagrać. Jest to jedyny akurat z jaszczurów, jeśli chodzi o hordę, o zagranie po prostu hordą jaszczurów. Sam Nakai Wędrowiec jest bardzo mocnym wojownikiem. Statystyki tutaj też mówią same za siebie, jednak sporo pancerza, dyscypliny, siła broni też znakomita, a tutaj wiadomo jeszcze żadnych ulepszeń na nim nie mamy. Przebicia pancerza 380 znakomicie wykańcza bohaterów, lordów, no z potworami też sobie nawet tam radzi nie najgorzej. Ale najważniejsze rzeczy, które tutaj mamy, czyli zimna krew, jeśli chodzi o umiejętność, czyli powstrzymanie furii, bo pamiętajcie, że jednak na jaszczuraludziach, no ta furia zdarza się bardzo często. Mamy jeszcze wyziewy rozpaczy, czyli zdjęcie dyscypliny, prędkości i wigoru przeciwników do około 35 metrów i jeszcze pierwotny ryk, czyli coś dzięki czemu jest naprawdę przepotężny, bo atak zwarciu plus 40, odporność fizyczna plus 20%, furia, no i dodatkowo to też działa na wszystkie jednostki w zasięgu 35 metrów, więc to jest naprawdę bardzo potężne. Grałem też Nakai Wędrowcem, co robiłem live'a odnośnie właśnie takich napadów jakby Królestw Chaosu, takich inwazji chaosu i wtedy mogliście zobaczyć, że ta aura jednak daje naprawdę bardzo, bardzo wiele, tylko trzeba to dobrze zastosować. Co możemy tutaj jeszcze o nim powiedzieć? Oczywiście mamy leśnika, odporność na ostrzał, straż przednia, więc możemy też sobie go gdzieś schować. No chowanie gdzieś tam bohaterów może mało jest przydatne, choć z drugiej strony, gdy komputer na przykład stara się, jak mamy, nie wiem, nekromantów, no to oni nekromanci zawsze są z tyłu, a cała armia idzie z przodu. Więc złapanie takiego nekromanty i szybko wykończenie to jest na przykład duży plus. No, pierwotne instynkty, no bo to są jednak jaszczuroludzie, no jednak są powiedzmy troszkę zwierzętami, więc tutaj mamy premię do szarży, atak zwarciu i obrona no fizyczna po prostu. Co tu jeszcze mamy? Oczywiście drapieżny wojownik, czyli klątwa. Wrogowie, z którymi ostatnio walczono, uciekają. No i moim zdaniem tyle. Przejdźmy do bohaterów, no bo tutaj troszkę mamy. Jeśli chodzi o legendarnego bohatera, no to jest Lord Croak, czyli po prostu czarodziej, który wzmacnia też nasze jednostki na polu bitwy, bo potężna tarcza starożytnych. Dodatkowo też ma powstrzymanie furii, wybawienie Itza w 3 wersjach. Wersje różnią się tym, że mamy większy zasięg, większe obrażenia, no i oczywiście pobiera więcej many. Jest to dobre bardzo zaklęcie z tego względu, że nie zadaje naszym sojuszniczym jednostkom żadnych obrażeń, więc tutaj jest to moim zdaniem największa zaleta tego zaklęcia, a same obrażenia też bym powiedział są nie najgorsze. Może promień ciut mógłby być na każdym stopniu o 5 metrów zwiększony, żeby jednak finalnie było 35 metrów, no ale może to by było troszkę z drugiej strony za dużo. Choć są mocniejsze zaklęcia, które też są tańsze w innych frakcjach, więc sądzę, że można by to jednak podciągnąć. Kolejny tutaj bohater to jest wyrocznia skinków. Przyjrzyjmy im się z bliska. No ten to prawie jakby powiedzmy śpi, więc albo się po prostu modli. No, wyrocznia jest o tyle ciekawa, że mamy go akurat na dinozaurze i mamy tak naprawdę możliwość właśnie ostrzału. I ten ostrzał jest dosyć konkretny, zatrute ataki, czy to walka wręcz, czy to jednak ostrzał. Bardzo duża premia skuteczności przeciwko dużym wrogom, więc jeśli chodzi na jakieś potwory, to jest znakomita jednostka. No i nie zapominajmy o tym, że to jest też czarodziej. Jeśli chodzi o czary, no to mamy tutaj domenę bestii, czyli stado zagłady, bardzo dobre na duże ilości jednostek. Mamy też wzmocnienie naszych jednostek. I to wzmocnienie jest dosyć konkretne, bym powiedział, tym bardziej na zwierzoludzi, znaczy jaszczuroludzi, wzmocnienie 25% siły broni to jest sporo, tym bardziej, że oni ogólnie już mają sporo tej siły broni.
Mamy jeszcze uderzenie wiatru z domeny niebios, które zadaje dosyć spore obrażenia. No kula ognia to akurat nie jest moje zaklęcie, które bym widział. No leczenie też może się czasem przydać i harmonia. Harmonia jest trochę słaba pod względem tego, że jednak to działa tylko na jedną jednostkę. Przejdźmy dalej. Oczywiście tutaj mamy dwóch czarodziei, takich standardowych i jest to domena bestii i jest to domena niebios. Jeśli chodzi o domenę niebios, już chyba nawet omawialiśmy nieraz. Na pewno najmocniejszymi zaklęciami to jest właśnie piorun Ranana, mamy łańcuch błyskawic i kometa Kassandory. No kometa jest przepotężna i robi naprawdę ogromne obrażenia. Jeszcze mamy tutaj oczywiście klątwę i ta klątwa już tutaj fajnie wychodzi z tego względu, że czas trwania jest bardzo długi. Pancerz i atak zwarciu, no dwie takie dosyć ważne rzeczy, gdzie w większości jednak się sprawdzają. Mamy również kostka ciemności, czyli klątwa wiatrów, odnawianie mocy minus 40% i to na wroga. No choć przy komputerze moim zdaniem te siły wiatrów, ogólnie odnawianie się mocy, to wydaje mi się, że to jest taki fotomontaż troszkę. Nie zauważyłem osobiście jakichś takich większych zmian. Jeśli chodzi jeszcze tutaj o czary, no to uderzenie wiatru, które mamy też na wyroczni. Kolejne tutaj, jeśli chodzi o domenę bestii, to już omawialiśmy nieraz. Tutaj mamy bardzo dużo wzmocnień, na przykład tutaj nieprzenikniona skóra panna, tutaj mamy również dzikie wcielenie Wysana, mamy też przyzwanie Manticory, mamy osłabienie wszystkich jednostek, które też jest nie najgorsze, może czas działania jest dosyć krótki, czy sam czas trwania, ale zawsze się może przydać. Bursztynowa włócznia znakomita na jednostki takie solowe, bardzo mocne. No i co? No i tyle. Idziemy w takim razie do kolejnych jednostek i mamy tutaj oczywiście wodza skinków, który jest po prostu strzelcem. Zasięg powiedzmy nie najgorszy, ale te zatrute ataki zawsze robią robotę, bo 15% zdjęcia na przykład statystyk na takim potworze, bohaterze, lordzie, no to jest bardzo dużo. Z takich ważnych jeszcze rzeczy na pewno mamy to, że mamy strzał w ruchu. On jest dosyć szybki, jeśli chodzi o tego bohatera, więc 46 prędkości. Gdybyśmy się bawili z jakimś tam dużym potworem, który będzie ociężały, no to możemy sobie biegać, strzelać i tak dalej, i tak dalej. Mamy też oczywiście bęben kłatek i mamy tutaj wzmocnienie naszych jednostek do 35 metrów, no i to działa ciągle. I dodatkowo mamy śliscy, czyli prędkość plus 25%, obrona zwarciu plus 24%, premia do szarży, choć na nim to powiedzmy, no nie raczej bym nie szarżował, choć jak dobrze potem chyba pamiętam, to on też jest na dinozaurze, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Taurus weteran jest akurat na rogatym i potem będzie dosyć dobrym jeźdźcą. Z takich ważnych na pewno rzeczy tutaj mamy umiejętności, które zwiększają bardzo dużo siły broni i przebicia pancerza, dyscyplinę zdjęcia przeciwnika, no prędkość, siła premii do szarży i atak zwarciu, więc tutaj można naprawdę wyciągnąć bardzo ładne statystyki. No i mamy premię przeciwko dużym wrogom, no jednak jest z włócznią, no to się to jednak sprawdza. Ja osobiście lubię jaszczuro ludzi, tylko że problem jest taki, że chwilowo jeśli chodzi o ich rozwijanie, jest troszkę mozolne i zaczynanie też tymi frakcjami w tych miejscach, gdzie jednak zaczyna, no jest to trochę słabe na razie. Mam nadzieję, że to się troszkę pozmienia, choć troszkę w to wątpię, ale może się pozmienia po prostu trochę ich mechanika i też będzie już trochę lepiej. Przejdźmy w takim razie do jednostek. Kohorta skinków na pierwszy ogień. No, wyglądają, powiedzmy, nawet troszkę groźnie. Albo bardziej tak jakby były opętane. Jeśli chodzi o kohortę skinków, mamy oczywiście jednostkę skink z atrybutem skink, zyskuje następnie premię, jeśli w pobliżu znajduje się jednostka z atrybutem Kroxigor. No, Kroxigory często są jednak w armiach, dzięki temu możemy budzić strach u przeciwnika. Z takich ważnych rzeczy to standardowo pierwotny instynkt, to co mówiłem, że mamy w każdej jednostce. No, statystyki są powiedzmy nawet nie najgorsze jak na jednostkę bardzo tanią na samym początku do zrekrutowania. Może problemem będzie troszkę dyscyplina i... No, dyscyplina jest tutaj troszkę problemem, ale mamy zawsze też tarczę, więc jest szansa blokowania na przykład przeciwnika, jeśli chodzi o ostrzał.
Może służyć ta jednostka jako po prostu taka tarcza na przeciwnika, no ale bym powiedział, pamiętajcie, że raczej nie mega wytrzymała tarcza, ale na samym początku to jednak sobie dają trochę radę. Najlepiej stosować ich na piechotę. No w sumie najlepiej to by było oczywiście stosować ich na płykinierów, włóczników, halabardy, na to się najlepiej by sprawdzali. No a tak to nic więcej z nich nie wyciągniemy. Mamy skinki czerwone grzebienie. No tutaj mamy odporność na efekty przy kontakcie, czyli trucizna na nich nie działa. Z takich ważnych rzeczy mamy już tutaj przebicie pancerza. Dosyć spore, bo 21. Mamy ataki zatrute. Mamy też szał, który zwiększa nam tutaj dosyć sporo statystyk, bo atak zwarciu, premia do szarży, siła broni standardowo procentowo i przebicie pancerza 10%. No to jednak fajne statystyki. No i to, że jednak odporność w kontakcie to jest naprawdę fajna opcja. Tutaj mamy też więcej już dyscypliny niż w tej standardowej jednostce. No ale mimo wszystko to są jednostki troszkę, bym powiedział, miękkie, bo jednak mało tutaj jest pancerza w tych jednostkach. Życia też nie ma wybitnie dużo względem 120 jednostek w oddziale. Ale fajne przebicie pancerza, jednostka fajna do takiego bardziej wsparcia, ewentualnie flankowania. Z tego względu, że jednak jest miękka, nie posiada tarczy, więc strzelcy mogą bardzo szybko ich wystrzelać. No ale mimo wszystko do piechoty najlepiej zastosować. Jak jakaś słabsza kawaleria się na nich zatrzyma, no to też ogólnie spoko, ale raczej nie staramy się blokować kawalerii, jeśli chodzi o jakąś szarżę kawalerii tymi jednostkami, bo nie mamy odporności przed szarżą. Mamy też, jeśli chodzi o te czerwone grzebienie, tutaj konkretnie już czerwone grzebienie, mamy też ich regiment. Jeśli chodzi o regiment, tutaj mamy na przykład niezłomność. No niezłomność, pamiętajcie, że to jest jednak to, że jednostki nam się nie złamią, walczą do samego końca. Czasem jest to plus, czasem jest to minus. Na przykład taki minus to jest przy krasnoludach chaosu, jak dobrze pamiętam, lub przy wojownikach chaosu, gdy mamy te działa, no i one mają niezłomność i czasem przegramy tą walkę, to niestety zamiast się troszkę wycofać i żeby te działa przeżyły, no to one walczą do końca i je po prostu tracimy. Tutaj mamy też na pewno jeden z takich większych plusów, z tego względu, że mamy coś takiego jak odmowa śmierci, czyli przez 20 sekund jednostka jest po prostu, nie może zginąć, więc to jest dobre. Często można to zastosować, no ale też pamiętajmy, że regiment oczywiście tylko jedna sztuka możemy sobie zrekrutować, więc to też nie jest wybitnie dużo. Jeśli chodzi o takie największe różnice między tymi jednostkami, to jest atak w zwarciu, obrona w zwarciu, no dyscyplina też, jak tutaj widzicie, jest ogromną różnicą. No i jeszcze mamy tą właśnie odmowę śmierci i to by było w sumie tyle. Kolejna jednostka to są kameleony prześladowcy. Moim zdaniem bardzo niedoceniana jednostka. Można z tej jednostki naprawdę sporo wyciągnąć. Tym bardziej, że ta jednostka ma skradanie i mamy też straż przednią. Więc to jest na przykład bardzo dobra opcja. Z tego względu, że możemy się ukryć i przeciwnikowi wjechać na plecy. Jednostka ma możliwości ostrzału. Dwie sztuki amunicji. I ta amunicja jest nawet dosyć konkretna, bo 90 jednostek w oddziale, 67 siły pocisków. No tu też są pociski wybuchające, więc też jednostki, jak jest ich dużo zgromadzone w jednym miejscu, zadajemy sporo obrażeń i to jest bardzo duży atrybut tej jednostki. Posiadamy też unik, czyli gdy walczymy w zwarciu, mamy szansę uniknięcia niektórych tam uderzeń. Również posiadamy odporność fizyczną, odporność na ostrzał. Pancerz jest nie najgorszy, dyscyplina jest nie najgorsza, bo ta jednostka też jest do zrekrutowania w miarę szybko. Ataki w zwarciu są zatrute, więc też przeciwnik jest osłabiony. Moim zdaniem bardzo fajna jednostka. Może takim minusem tutaj jest bardziej troszkę wytrzymałość tej jednostki. No ale przez to, że mamy troszkę ostrzału, trochę walki w zwarciu, no to coś na czymś musieli tutaj, powiedzmy, utracić te statystyki. Ale mimo wszystko fajna jednostka, możecie zastosować najlepiej na piechotę, na przykład dorwanie się do strzelców, artylerii, no bo jednak mogą się gdzieś tam ukryć, więc to jest naprawdę ogromny plus. Przejdźmy w takim razie do jednostek, którymi no, w większości się gra przez początek, średni etap gry, no to są wojownicy Saurusów. Wojownicy Saurusów standardowi, czyli ci jakby na niższo tierowi, jest to piechota po prostu z buzdyganami. Jest to bardzo dobra jednostka przeciwko piechocie, z tego względu, że jak sobie zobaczycie, tutaj siła broni jest kozacka.
No 52 się broni w piechocie, jest to naprawdę bardzo dużo. Dyscyplina jest już naprawdę spora, bo 75 to już jak dla mnie jest wystarczająco do takiej jednostki. Pancerza 60, obrona zwarciu, atak zwarciu, mogłoby być trochę więcej, ale to też jest jednostka, która jest w sumie prawie na samym początku, więc no też powiedzmy, no bez przesady. Ja wiem, że jaszczuro ludzie trochę mają mimo wszystko ciężko z tą rekrutacją na samym początku i ogólnie z tym budowaniem, bo jest jednak troszkę drogo. No ale tymi jednostkami potem możemy jedną jednostką zniszczyć 4 czy tam 5 jednostek przeciwnika, jak dobrze to ugramy, więc też trzeba jednak zwracać na to uwagę, że jednak ich jest mniej armii możemy zrekrutować na tej frakcji, ale znowu te jednostki mają większy potencjał. No to jest też ważne. Sama jednostka znakomicie sobie radzi z piechotą. No do tego jest w sumie stworzona. Jeśli gdzieś tam zatrzymacie już kawalerię i tą jednostkę też rzucicie na kawalerię, spokojnie sobie poradzi. Bohaterów też ładnie bije, z tego względu, że jednak siła broni jest konkretna. Unikamy oczywiście ostrzału, bo nie mamy tutaj tarczy, nie mamy jak się zasłonić przed tym. No i unikamy masowego ostrzału, czyli jakaś artyleria, jakaś magia, no to w większości na piechocie, gdzieś gdzie macie dużą liczebność, powyżej powiedzmy 20-30 jednostek, to musimy unikać tej magii masowej. Jednostka znakomita, jak dla mnie bardzo fajna. Jest jeszcze druga wersja tej jednostki i to jest po prostu z włócznią. No i dlaczego z włócznią? No bo musimy mieć obronę przed szarżą dużych przeciwników. Jednostka jest bardzo podobna, jeśli chodzi o statystyki. Z tego względu, że tutaj mamy premię na przykład przeciw dużym wrogom, ale mamy mniej siły broni, więc to i tak się wyrównuje na nasz plus. Jednostkę stosujemy najlepiej na kawalerię, na potwory, no do tego jest po prostu stworzona, do tego najlepiej się nadaje. Z takich na pewno ważnych rzeczy jednostka mimo wszystko jest wytrzymała jak na swój powiedzmy tier, no bo na drugim tierze jednostka ma naprawdę konkretne statystyki. Z umiejętności mamy ten plus, że mamy właśnie tą obronę przed szarżą dużych przeciwników i odpieranie szarży, więc do tego najbardziej wykorzystujemy te jednostki. Moim zdaniem powinniśmy ruszyć tymi jednostkami i troszkę tutaj pobić przeciwnika. Choć to jest imperium, więc to jakiegoś tam większego szału nie będzie, bo względem takiego imperium, no to powiem wam szczerze, no jaszczuro ludzie mają bardzo mocne jednostki. Tym bardziej jeśli chodzi o piechotę, no to tutaj chyba nie ma co nawet debatować na ten temat. Tak jak mówiłem, wyrocznia jest naprawdę olbrzymim plusem. Z tego względu, no tylko te czary niektóre mogłyby być troszkę inne, ale z tego względu, że ten ostrzał jest dosyć fajny, musimy też uważać wtedy na strzelców, gdy mamy jednak potwory, bohaterów na potworach. Z tego względu, że strzelcy mogą nas bardzo szybko wystrzelać. Tym bardziej, że tutaj mają na przykład troszkę wyższe położenie, więc nasze jednostki będą trochę wolniej tutaj wędrowały do przeciwnika. Wtedy możecie puścić na przykład takie jednostki, które mają tarczę, które mają albo bardzo dużo pancerza, gdy przeciwnik ma takie jednostki, które nie mają za bardzo pancerza. O, tutaj mamy skinki, jak sobie rzucają. A wać ich tu skinki. O, ten jest najlepszy. No i wtedy, jeśli chodzi o zastosowanie, tak żeby to wszystko miało jakiś sens, no możemy tutaj zrobić taką małą bombardę. A możemy tak puścić. No i to jest ten plus, co mówiłem, że wybawienie Itza, no to nie zadaje naszym jednostkom obrażeń, więc ładuje się taka kuleczka i będzie boom. Proszę bardzo. No i szczerze powiedziawszy, już po piechocie. No i możemy iść dalej. Plus tak samo właśnie tych jednostek na potworach. Ogólnie, jeśli chodzi o jaszczuro ludzi, oni mają sporo plusów z tego względu, że mają naprawdę zróżnicowane te potwory i one się nadają i na piechotę, i nadają się na potwory i są na przykład hybrydami, czyli bardzo ładne obrażenia w walce zwarciu, dodatkowo jeszcze strzelają, więc tych możliwości jest naprawdę bardzo dużo. O, tutaj nam troszkę biją chyba naszego. Tak, biją nam trochę wyrocznie. No ale wyrocznią możemy jeszcze czarować, więc ona sobie w sumie powinna bez problemu poradzić. Czary oczywiście możemy sobie wzmacniać te nasze jednostki. Wypuśćmy ich tutaj. No ogólnie sam Nakai jest potężny, jeśli chodzi o niszczenie piechoty, więc warto go wykorzystywać, jak się tylko da.
Na przykład uderzenie wiatru również jest bardzo mocnym zaklęciem, więc też korzystajcie z niego. Tym bardziej, że ono jest na samym początku dostępne i robi naprawdę ogromne obrażenia. No, ładnie tutaj wychodzą te obrażenia. Może zobaczmy jeszcze tak w praktyce, jak to wygląda. O, ale ten tu taranuje. No tak ogólnie mniej więcej w skrócie wygląda granie właśnie jaszczuroludźmi, że jest trochę piechoty, no i potwory w sumie się bawią na całego, a piechota po prostu przytrzymuje przeciwnika. Układamy piechotą wtedy przeciwnika, żeby wygodnie było nam używać zaklęć. No i szczerze powiedziawszy, do tego gdzieś tam się najlepiej to wszystko sprawdza. Tworzenia takiej dobrej sytuacji, jak na przykład teraz możemy sobie wziąć Lorda Kroaka. No i znowu tu użyć zaklęcia. To jest akurat słabsze, więc też nie będzie aż takiego potencjału. Choć z drugiej strony jednostki są bardzo blisko siebie, więc powinno zadać naprawdę ogromne obrażenia. Tym bardziej, gdy gracie na przykład Itzą i macie skawenów na początek, gdzie tych jednostek skawenów jest bardzo dużo, to wtedy fajnie się to wszystko sprawdza, fajnie się to tak jakby powiedzmy spina ze sobą. Ale ten wiatr dla mnie też jest naprawdę przepotężny. Tylko, że trzeba, tak jak mówię, przy magii zawsze musicie stworzyć sobie tą konkretną sytuację. Bo jak stworzycie tą konkretną sytuację, to jesteście w stanie wszystko zrobić. No, oczywiście czarodziejem to specjalnie nie walczymy z na przykład jednostkami, ale tutaj jest bardziej do pokazania, ale wzmacnianie na przykład też tych swoich jednostek tym czarem. Wtedy wiecie, że tutaj macie okrąg, w którym dostajemy tą aurę. No i otrzymywanie tej aury, no 40% odporności na obrażenia, tym bardziej, że jaszczury w większości w jednostkach są naprawdę bardzo wytrzymałe. No to jesteście w sumie powiedzmy nieśmiertelni. Jedyną opcją, która gdzieś tam was może zmiażdżyć, no to jest wtedy, no w skrócie magia, no bo tak to nie ma innego problemu, jeśli chodzi o walkę. Jaszczuroludzi też warto wykorzystywać do walki w lesie, bo oni nie mają żadnych kart do walki w lesie, a przeciwnik na przykład ma trudniejsze poruszanie się, więc to jest też takie dodatkowe informacje i cóż. Przejdźmy w takim razie chyba dalej. Przechodzimy do kolejnego legendarnego lorda i kolejnych jednostek. Oxyold, czyli szczerze powiedziawszy taki lord, który jednak skacze tam po mapie. Jest dosyć ciekawa też jego mechanika. Nie miałem jeszcze przyjemności aż tak długo nim pograć, żeby o wiele więcej o nim też opowiedzieć, jeśli chodzi o jego mechanikę kampanii. Ale omówimy to już samego lorda. A jeśli chodzi o samego lorda, no jest troszkę tutaj co omawiać z tego względu, że mamy magiczne ataki, zatrute ataki. No tej amunicji jest dosyć sporo, czas przeładowania jest bardzo krótki, więc znakomicie się ta jednostka sprawdza na przykład obijanie gdzieś tam potworów, bohaterów, z tego względu, że też mamy ostrzał w ruchu, prędkość jego jest nawet nie najgorsza, bo 54 też jest spoko. Atak zwarcie, obrona zwarciu też nawet sobie poradzi powiedzmy przez jakiś tam czas. Jeśli chodzi o jego umiejętności, mamy zwiększenie na przykład zasięgu. No i prędkość sobie zmniejszamy, ale to też zasięg jest tutaj dużo ważniejszy. Mamy możliwość prędkości obrony zwarciu, więc tym bardziej jak mamy ostrzał w ruchu, czy tam strzał w ruchu, możemy sobie gdzieś tam biegać i strzelać. Mamy pełne skupienie, czy powstrzymuje furię wszystkich jednostek dookoła. To jest moim zdaniem bardzo fajna opcja. No i złota dmuchawka. No zadajemy sobie tutaj dodatkowe obrażenia, liczba pocisków 3, no obrażenia dosyć spore, bo przebicie pancerza też jest ładne. Zasięg 200 metrów, no mogłoby być moim zdaniem z 300 metrów spokojnie, bo jednak no ten zasięg w większości w tych umiejętnościach dystansowych, no moim zdaniem powinno być 250-300 metrów minimum, tym bardziej, że niektóre jednostki mają po 350 metrów zasięgu z zaklęć dystansowych. No to wiecie, jednak jest różnica mimo wszystko. Ja wiem, że ta dmuchawka może nie ma jakiegoś dużego zasięgu, bo to jednak dmuchawka, a nie jakiś łuk, no ale mimo wszystko, tak? Co tutaj jeszcze możemy o nim więcej powiedzieć? Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się za specjalnie nic, bo nie mamy jakichś bonusowych umiejętności dla naszych jednostek pasywnych. No jest to bardziej taki solowy, powiedzmy, lord, że jednak on gdzieś tam obija tych bohaterów i sobie gdzieś tam samemu radzi. Przejdźmy w takim razie do jednostek. Może przejdźmy przez kohortę skinków z oszczepami na początek. Jednostka oczywiście dystansowa. Minusem tej jednostki jest trochę amunicja, bo tej amunicji jest bardzo mało, tylko mamy 3. Ale znowu liczebność tej jednostki i siła pocisków jest powiedzmy na duży plus. Z tego względu, że 160 jednostek po 16 ostrzału, no dosyć sporo, nawet jakieś przebicie pancerza jest nie najgorsze.
Więc ta jednostka najlepiej powinna być wykorzystana na potwory, na bohaterów, no na takie jednostki powiedzmy mocne. Z tego względu, że jednak z potworami możemy mieć największy problem. No bo nawet jak wykorzystamy to na jakąś tam piechotę, oczywiście pamiętajcie o strzale, jak wykorzystujecie jednostki strzelające, gdy przeciwnik ma jednostki z tarczą i idą one na was na wprost, to tracicie tak naprawdę siłę pocisków dosyć sporą. To też zależy od jednostki, jaką po prostu mają wartość tarczy obrony. Czy to jest 75, czy 55, czy 35, czy tam 20, różnie tam bywa. No to starajcie się wtedy nie marnować tego strzału, tym bardziej jeśli amunicji macie bardzo mało. Więc pamiętajcie o tym, bo to jest moim zdaniem bardzo ważne, a niektórzy wydaje mi się, że o tym zapominają. Więc to jest ważna informacja. Moim zdaniem ich powinniśmy wykorzystywać do właśnie takich ostrzałów na konkretnie potwory, na jednostki, które jest łatwo trafić i będą po prostu najbardziej skuteczne, a z piechotą sobie poradzimy innymi jednostkami bez problemu, czy to magią. Więc tym bardziej, że magia jednak, tak jak mówiłem, u jaszczuroludzi no, jest bardzo mocna. Przejdźmy w takim razie dalej. Kolejna jednostka to kameleony skinków. Kameleony, tak jak wcześniejsza jednostka, co miała tam 2 ostrzały, tylko tutaj jednak jest bardziej skupiona na taką piechotą miotającą, czyli non-stop ostrzał, bardzo ładne ataki zatrute. Minusem na pewno jest to, że zasięg jest 80. No, bardzo malutki zasięg, ale znowu zaletą jest to, że tutaj tego strzału jest dosyć sporo, są zatrute ataki. Mamy też właśnie strzał w ruchu, jednostka jest dosyć szybka. Jedyny minus, że naprawdę ma bardzo mało życia i jeśli jacyś inni strzelcy zaczną w nią strzelać, no to wiele z niej po prostu w skrócie no nie zostanie. Więc na to uważamy. Ale jeśli tam będziemy na to uważać i będziemy bardzo ładnie obijać przeciwnika, to też nasze armie zyskują tym, że osłabiamy przeciwnika trucizną, a trucizna pamiętajcie, że ma bardzo ładne tutaj wartości, jeśli chodzi o prędkość, o ostrzał. No możecie też spokojnie rzucać wtedy w przeciwnika, jeśli nawet ma tam tych strzelców. Tylko pamiętajcie, że tutaj mamy tylko 80 zasięgu. Wydaje mi się, że można troszkę zwiększyć ten zasięg niektórymi gdzieś tam technologiami czy czymś, ale to i tak nie będziecie mieć tyle, co powiedzmy tacy pierwotni strzelcy po 140, 160 no zasięgu w skrócie. Więc na to uważamy. Kolejna jednostka to harcownicy skinków. Oczywiście też wykorzystamy te jednostki, jeśli chodzi o ostrzał, żebyście zobaczyli, jak to w praktyce wygląda. Tutaj zasięg jest jeszcze mniejszy, jednostek jest mniej w oddziale niż na przykład z tymi oszczepami, ale znowu amunicji 26, więc też wychodzi nie najgorzej. No i też mamy tutaj amunicję zatrutą, więc pamiętajcie, że jaszczury bardzo gdzieś tam działają na tej truciźnie, tak samo jak nurgle. I to jest bardzo duża, powiedzmy, karta przetargowa u nich, bo w większości wtedy sobie poradzą z każdymi mocniejszymi jednostkami, bo to osłabienie jest naprawdę konkretne. I ci strzelcy, jak dobrze pamiętam, oni mają też w miarę krótkie przeładowanie, więc bardzo szybko strzelają. A to też jest ważne, bo niektórzy strzelcy na przykład strzelają co 14 sekund, a tutaj macie co 6 sekund, więc to też jest bardzo duży plus. Tym bardziej, że ta liczebność tych jednostek jest dosyć konkretna, bo 120 jednostek strzelających to moim zdaniem jest naprawdę sporo. Jakby było jeszcze ich 160 jak z tych z oszczepami, to już w ogóle byłoby mega kozak. Więc też zobaczycie, jak się ich używa względem ostrzału, bo to jest ważne. Przejdźmy w takim razie do wojowników Saurusów. Wojowników Saurusów już mieliśmy, tylko tutaj mamy w wersji z tarczą. Widzicie, konkretna tarcza jest, trochę jakby ją ucięli, pewnie się podzielili po prostu tarczą. Ta tarcza oczywiście blokuje tylko 35%, nie jest to pełnoprawna taka 55 czy tam 75, ale mimo wszystko i tak mają dużo pancerza, więc pancerz plus ta tarcza daje im naprawdę ogromną przewagę. Nie mamy tutaj oczywiście żadnych bonusów dodatkowych, jakichś umiejętności. No jednostka dosyć mocna na piechotę, jedna z najmocniejszych na piechotę z jaszczuroludzi. W sumie chyba nawet bym powiedział najmocniejsza, jeśli chodzi o zwykłą piechotę, a nie na przykład piesze potwory. Więc wykorzystujemy po prostu na piechotę. Jak jakaś kawaleria się zatrzyma, też możecie wykorzystać, ale na kawalerię macie włócznicy Saurusów z tarczami. Specjalna jednostka stworzona właśnie po to, żeby jednak walczyć z przeciwnikami potworami i tak samo z na przykład kawalerią. No te jednostki, jak sobie zauważycie, no 4 jednostki ogólnie wyglądają tak samo. Różnica jest taka, że tamte dwie nie mają je tak naprawdę tarczy, te mają tarczę. No troszkę mogliby zmienić się chociażby jakąś grafikę przy nich.
albo te tarcze jakoś były, jakoś powinno się to moim zdaniem trochę różnić, tym bardziej, że jeśli chodzi o te jednostki, no, to są jednostki, które powinny odpierać szarże, więc ta tarcza powinna być pełniejsza, jak dla mnie, w wyglądzie, no ale to taki delikatny szczegół. No bo jednak jak to jest piechota, no to chociaż tym by się gdzieś tam różnili i wie zawsze to jednak coś. Jednostka jest bardzo podobna do tej wcześniejszej. Różnica jest taka, że ma po prostu tarczę i nic więcej. Też jest trochę to słabe, bo powinna być tutaj troszkę większa, nie wiem, dyscyplina. No i z tego, co jeszcze kojarzę, mamy trochę więcej obrony zwarcia, tak zwarciu, między tymi jednostkami, a tymi jeszcze tam powiedzmy słabszymi, ale mimo wszystko ta jednostka jest bardzo mocna i warto ich wykorzystywać, tym bardziej te z włóczniami, no sprawdzają się znakomicie na te potwory, kawalerię, a z tym możecie mieć gdzieś tam większy problem, bo jeśli chodzi o standardową piechotę, to moim zdaniem magia i potwory robią robotę i nie musicie się tam bardziej tego obawiać. Jeśli chodzi o tych z włóczniami, no to mam jeszcze Legion Hawkwall. Nie wiem, czy dobrze to wyczytałem, przeczytałem, ale nie wiem. W skrócie mamy tak, że mamy więcej pancerza, więcej dyscypliny, mamy więcej ataku zwarciu, obrony zwarciu. I z tego, co jeszcze widzę, mamy odporność na ostrzał, którym wzmacniacie wszystkie swoje gdzieś tam jednostki do 55 metrów na 25 sekund. To jest bardzo dobre, gdy staracie się na przykład nacierać na przeciwnika, a przeciwnik ma dużo strzelców. No, to się sprawdza bardzo dobrze. Gdy walczycie na przykład z jakimś imperium, gdzie jest dużo strzelców, dużo muszkietów, tym bardziej się to sprawdza. Taki Kataj, no tych frakcji jednak ze strzelcami mocnymi troszkę jest, więc to jest naprawdę dobre zastosowanie. Wtedy warto sobie tą jednostkę wmieszać tutaj w tłum i wtedy widzicie, że aura sięga z waszej jednostki i wtedy dopiero atakujecie całą tą ekipą do przodu. To jest moim zdaniem fajna opcja, tym bardziej, że to też trochę trwa, bo to jest 25 sekund, więc to jest nie najgorzej. Powiedzmy, że te pierwsze 2-3 ostrzały dostaniecie, ale dużo zmniejszone jednak są te obrażenia wtedy, bo 40% to jest naprawdę bardzo dużo przy ostrzale, tym bardziej, że te jednostki niektóre mają jeszcze tarczę, więc tarcza też tam zredukuje ten ostrzał i nie macie tam większego, powiedzmy, problemów z przeciwnikiem, więc naprawdę wykorzystujcie to, tylko z głową, żeby jednak wspierać te oddziały, jeśli to jest masowe zaklęcie, no to wspierajcie te swoje oddziały, a nie rzucajcie to na jedną jednostkę, czy tam maksymalnie dwie, bo tak się akurat ułożyło, bo to moim zdaniem jest bez sensu. Przejdźmy w takim razie do Świątynnej Straży. No, Świątynna Straż, tutaj mamy już konkretniejszą tarczę, bo jednak 55 bloku, tutaj mamy już skuteczność przeciw dużym wrogom. No, jednostka, bym powiedział, konkretna i mamy jeszcze takie parę rzeczy, które warto tutaj, no w sumie można by o nich po prostu opowiedzieć. Na pewno strażnik, czyli odporność fizyczna, wpływa na sojuszników w zasięgu, wszystkich sojuszników w zasięgu. Czas trwania jest stały. Jednostka jest lordem lub bohaterem, czyli to wpływa tylko na lordów i bohaterów, pamiętajcie. Odporność na psychologię i budzi strach, więc to jest na przykład bardzo fajna opcja. Działa wtedy, gdy sojuszniczy lord lub bohater jest w zasięgu. 55 metrów, pamiętajcie o tym. Odpieranie szarży przed dużymi przeciwnikami i odpieranie szarży. Jak dla mnie świątynni strażnicy, przez to, że też ta jednostka, powiedzmy, jest w miarę masywna, tak, względem takich, powiedzmy, nie wiem, krasnoludów, no bo krasnoludy są troszkę jakby mniejsze, ta masywność jest i mniejsza jakby jednostki, to one też tutaj powinny mieć świetną obronę przed szarżą. No powinny to mieć. Jak dla mnie powinny to mieć z tego względu, że to jest naprawdę bardzo potężna jednostka, więc już powinna być naprawdę full konkret, a nie jakieś tam, powiedzmy, nie do powiedzenia. Tutaj widzicie, tarcza już jest też z kłami jakimiś. Tu jest jakaś noga czy coś. Wygląda to dosyć ciekawie. Jeśli chodzi o świątynną jeszcze straż, mamy regiment. A regiment się różni tym, że mamy więcej dyscypliny, magiczne ataki, więcej atak zwarciu, obrony zwarciu. I w sumie to by było tyle. Przejdźmy w takim razie do ataku na przeciwnika i wykorzystajmy nasze jednostki. Wykorzystamy nasze jednostki też strzelające. Już komputer sam do nas idzie, bo jeśli mamy tutaj jednostki strzelające, to sam chłopak się na nas rzuca, mimo że też ma jednostki strzelające. Musimy uważać jedynie na nasze jednostki strzelające z tego względu, że one są dużo szybsze niż Saurusy, no bo skinkowie ogólnie są jednostkami bardzo szybkimi. I na to trzeba uważać, żeby się gdzieś tam nie naciąć. No i tu powinniśmy zastosować wtedy tą aurę, rzucić, żeby ten ostrzał był zmniejszony.
Jeszcze chcę złapać tą jedną jednostkę, ale widzę, że troszkę ciężko. Dobra. No i te jednostki możecie teraz wbić spokojnie do przodu. No w sumie możemy ogólnie ich atakować, nie ma żadnego problemu. Tylko strzelają akurat nie w tą jednostkę, co powinni. Dobra, zastosujmy trochę inaczej te jednostki strzelające. Tutaj tak, piątkę zastosujemy tutaj, a szóstkę zastosujemy tutaj. Warto, jeśli nie wiecie, jak na przykład niektóre jednostki strzelają, to zastosować sobie po prostu w takiej trybie bitwy, tak jak ja tutaj właśnie testuję te jednostki i opowiadam o tych jednostkach, bo wtedy wam będzie łatwiej przetestować te jednostki, jak strzelają, jaki musi być kąt, żeby też strzelały. Na przykład dużo można sobie potrenować na takich muszkietach i wtedy będziecie wiedzieć, jak te muszkiety układać względem terenu, a to jest też bardzo ważne. Chciałem wytestować te niektóre jednostki, a one się tu rzuciły do ataku zwarciu. No tutaj właśnie przeciwnik próbuje nas okrążyć. No i pamiętajcie, że jeśli mamy jednostkę, która strzela w ruchu, no to warto też to wykorzystywać. Śmiesznie. Mi się bardzo podobają, tak ogólnie oszczepowo, one tak śmiesznie gdzieś tam biją. Tutaj też jakieś oszczepy widzę latają. No i nawet z piechotą sobie gdzieś tam radzą nie najgorzej. No, ognia! No, obrażenia może nie są aż takie solidne, ale... Ale tutaj kameleony też sobie gdzieś tam radzą. O, tu mamy świątynną. No to świątynna to tu sprząta bez problemu. Szarża! No jednak te halabardy to mają dosyć konkretne, bym powiedział. Tu tak samo sobie radzą. No, tu akurat warcą halabardy na halabardy, więc w sumie jest spoko opcja. Wtedy jedynie wasze halabardy przeważnie są dużo mocniejsze, to nie ma żadnego problemu. No i ten ostrzał też gdzieś tam się dobrze sprawdza. W sumie cóż, chyba wszystko. Poświęcimy raczej więcej czasu na potwory, które jednak mają zróżnicowane jakieś animacje. No bo tutaj akurat skinkowi oni mają wszystkie te animacje takie same, czy tak samo saurusy. No nie ma tutaj powiedzmy nic nadzwyczajnego w tych animacjach. No tu już nawet przestali walczyć. Pamiętajcie zawsze o położeniu, żeby wyżej tych strzelców układać, to nie będziecie mieć też żadnego problemu z ostrzałem, więc to jest też ważna informacja. Idziemy dalej. Przechodzimy dalej. Kolejny legendarny lord i wybrałem go na takim full ulepszeniu z tego względu, że tutaj mamy dodatkowe zaklęcia i jest dosyć potężny. Techenhain, no moim zdaniem bardzo fajny lord, z tego względu, że też gdzieś zaczyna na mapie jest dosyć ciekawiej. Z takich najważniejszych rzeczy mamy tutaj domenę bestii, więc te zaklęcia ma naprawdę bardzo ładne. Dodatkowo, jeśli jesteśmy już na full ulepszeniu, mamy płonącą koniunkcję. No, bardzo potężny wiatr, jak widzicie 100% siły przebicia pancerza, magiczne ataki, płonące ataki, bardzo długi czas trwania, prędkość ruchu też bardzo ładna, więc zastosujemy to na przeciwniku i zobaczycie, że jest to naprawdę potężne zaklęcie. Utrzymać pozycję, czyli standardowo, co mamy na większości lordach, no i powstrzymuje furię masowo, więc też się to przyda. Jest oczywiście on na pradawnym tutaj Stegadonie, jest bardzo mocny. Z takich jeszcze dodatkowych rzeczy magiczny układ, czyli ma wzmocnienie odnawiania jakby mocy. Oczywiście pierwotny instynkt, mamy szał, który zwiększa o wiele mocniej tutaj obrażenia, mamy odporność na obrażenia, objawianie magii, czyli zwiększa 5% na wszystkich sojuszników do 35 metrów wpływu. No i wydaje mi się, że z takich jeszcze ważnych rzeczy, no to są tutaj dwa legendarne itemy, czyli tablica Soteka, odporność na obrażenia plus 20%, dyscyplina plus 12%, no i ostrze wężowego Jęzora. Czyli tutaj mamy nasycenie trucizny i premia do szarży dla naszych jednostek do 55 metrów. No to jest naprawdę przepotężne. Jak dla mnie naprawdę to jest potężne. No i tutaj jeszcze oczywiście strzał w ruchu.
Więc może ten strzał nie jest jakiś dosyć spory, no bo tutaj sobie zobaczmy 43 obrażenia od pocisków, no nie jest to dużo, ale mimo wszystko tutaj statystyki są bardzo konkretne, jest to czarodziej, połączone trochę z wojem, bo jednak na Stegadonie można dosyć mocno szarżować i sobie, no, zrobić z przeciwnika po prostu mielonkę w skrócie. Przejdźmy w takim razie do jednostek. Dzikie, zimnokrwiste. No jednostki, które bardzo szybko wpadają w furię, ale znowu są też dosyć szybkie, bo 70 prędkości, tutaj bardzo ładna siła broni, przebicie pancerza, więc znakomicie wykorzystać na strzelców, na artylerię, na jakiegoś tam bohatera, czy tam lorda, jak jest czarodziejem, też sobie powinni bez problemu z nim poradzić. No problemem jest dyscyplina, no i też jednak furia, że jak dostaniemy bardzo duże obrażenia, czyli zejdziemy poniżej 75%, no to będziemy mieć furię i szczerze te jednostki w większości wtedy przepadają. Zastosowanie piechota, artyleria, strzelcy. Też do kawalerii jakieś tam średniej jakości możecie ich rzucić i też sobie poradzą z tego względu, że to jest ładne obrażenia przebijające i siła broni jest jednak spora. No i te dzikie, zimnokrwiste, no w skrócie mają sporo pancerza, więc moim zdaniem bardzo fajna jednostka. Jeźdźcy na zimnokrwistych, no ich ogólnie mamy powiedzmy dwa rodzaje, bo są jeźdźcy i włócznie. Różnice są takie, że jeźdźcy są przeznaczeni bardziej właśnie na piechotę, strzelców, artylerię, może jakichś tam bohaterów, takich może nie przekokszonych, ale mimo wszystko też gdzieś tam powinni dać radę. I do tego oni są dobrzy. Z tego względu, że też tu mamy obrażenia przebijające nie najgorsze. Trochę tutaj małe z premii do szarży, tym bardziej, że jednak są, mają dużą w sumie masę, nawet jak na takie jednostki. I tutaj ta premia do szarży mogłaby być trochę większa. Ogólnie zawsze jakimś tam minusem na zimnokrwistych jest to, że jednak one nie mają prędkości jak standardowa kawaleria, gdzieś tam z 80-90, ale mimo wszystko w większości są bardziej wytrzymałe i mają większą siłę broni, więc to jest znowu ich większy atut. Więc te jednostki wykorzystujemy na artylerię, strzelców, atak właśnie na piechotę, do tego się sprawdzają najlepiej. Niestety nie mają bonusu przeciwko piechocie, trochę smutno, no ale trudno. Jeśli chodzi o włócznie, no włócznie są stworzone tutaj na dużych przeciwników i powiem szczerze, że one bardzo fajnie się sprawdzają na dużych przeciwników. No i pamiętajcie, że jeśli chodzi o jeźdźców, czy to są jeźdźcy na zimnokrwistych, czy to włócznicy na zimnokrwistych, oni posiadają, czy to rogate, to one posiadają po prostu tarcze, więc mamy tutaj blok na obrażenia 30%, ale starajcie się raczej unikać jakiejś tam konfrontacji ze strzelcami, żeby jednak strzelcy nie obijali nam tych jednostek, bo tutaj życia tych jednostek no nie ma sporo, więc na to uważajcie na pewno. Jeśli chodzi akurat o włócznie, tutaj już mamy premię przeciw dużym przeciwnikom plus 14, a statystyki w sumie są prawie identyczne, tylko różnica jest tak naprawdę atak zwarciu, że włócznie mają po prostu mniej. Co jest dziwne i dla mnie głupie, powinny te jednostki włócznie na zimnokrwistych posiadać więcej obrony zwarciu, jak to jest w sumie taki przyjął się standard, że w większości jednostek, jeśli mają włócznie, mają więcej obrony zwarciu. A gdy to jednak nie posiada włóczni, a posiada powiedzmy jakiś miecz, topór, pałkę, cokolwiek, no to wtedy jednak jest więcej ataku zwarciu, więc nie wiem, czy to jest błąd i coś tutaj poszło nie tak. No troszkę mi się wydaje, że to jest jednak błąd, więc to powinno być też poprawione od razu. Zobaczymy, czy kiedyś to poprawiam. Kolejne jednostki to rogate. No rogate są bardzo podobne do tych zwykłych jeźdźców zimnokrwistych, tylko że tutaj mamy więcej już obrony zwarciu. No w sumie wszystkiego jest więcej, życia jest więcej, no wszystkiego jest po prostu więcej. Mamy też już ładne obrażenia przebijające. Szkoda, że też tutaj nie ma zastosowania na piechotę, bo ta jednostka w większości powinna najlepiej się sprawdzać na piechotę. I w umiejętnościach też nic nie mamy, a jest to jednak czwartotierowa jednostka, więc dosyć wysoko. No tutaj powiedzmy jeźdźcy na zimnokrwistych to są druga tierowa, więc no troszkę tutaj słabo, jeśli chodzi o te jednostki. Ale mimo wszystko statystyki są bardzo konkretne, jednostka bardzo mocna. Na pewno największym minusem to jest jednak żywotność, więc jeśli rzucicie te jednostki jakąkolwiek, czy to będą rogate, czy to będą włócznice zimnokrwiste, rzucicie je na halabardy, włócznie, na ostrzał, to z tej jednostki w sumie za wiele nie zostanie i szybko się po prostu skruszy. Z takich jeszcze ważnych rzeczy mamy jeszcze kohorta Hopak. Ta kohorta jest po prostu jednostką, gdzie no, włócznice na zimnokrwistych i różnice w większości mamy takie, że więcej dyscyplina, tak zwarciu, obrony zwarciu.
No i z tego, co jeszcze zauważyłem, mamy straż przednią, więc to jest naprawdę dobry atrybut, jeśli chodzi o umiejętności. No i dodatkowo odporność na psychologię. No moim zdaniem spoko, ale mogło być moim zdaniem też troszkę lepiej mimo wszystko. I te niektóre jednostki tych zimnokrwistych, rogatych powinny być delikatnie zmienione, żeby były jakieś takie konkretne różnice. Przejdźmy w takim razie do jeźdźcy ptero-rozpruwaczy. Jednostki, które mają bardzo duże obrażenia, bo tutaj mamy 126 obrażeń, siłę broni po prostu w skrócie. No nienawidzę tych jednostek latających. Te statystyki nam przeskakują. Tutaj są, tak, premia to przeciwko piechocie spoko, tylko ja osobiście trochę nie rozumiem fenomenu jakby tych jednostek z tego względu, że tu mamy 10 jednostek w oddziale, tak? No obrażenia mimo wszystko są powiedzmy dobre. Straż przednia jest naprawdę dobrym atutem tej jednostki. Strzał również, bo tutaj te obrażenia jednak są mocno zwiększane. Premia do szarży też jest ok. Tylko że po pierwsze, ta jednostka nie ma za specjalnie dużo życia. Jest dużą jednostką. Dyscypliny też nie ma wybitnie dużo. Pancerz jest taki sobie. Obrona zwarciu to jest tragedia, więc wrzucenie wtedy takiej jednostki powiedzmy na solową walkę z jakąś nawet piechotą słabszej jakości tam średniej, to ta jednostka automatycznie ginie. To jest, pamiętajcie, jednostka wsparcia i moim zdaniem to powinno być tutaj wyszczególnione z tego względu, że wiele osób puści tą jednostkę na powiedzmy dobra, pisze jednostka przeciwpiechotna, dobra, puszczę ich na piechotę. Puścimy ich na piechotę nawet takich powiedzmy orkowych chłopaków, i szczerze powiedziawszy, z tej jednostki nic nie zostanie. No tak po prostu by to wyglądało i to jest moim zdaniem duży błąd, bo powinny być też jednostki, żeby też ułatwić niektórym początkującym osobom wiedzieć, że jednostka wsparcia to jednostka wsparcia i tyle. Nie jest to wtedy jednostka przeznaczona na frontalny atak, no bo wtedy szkoda tej jednostki i szkoda się po prostu, wtedy człowiek ma coś tego typu, że myśli, kurde, no jednostka przeciwpiechotna, puszczam na piechotę i ona ginie. No kurde, no ginie, bo szczerze powiedziawszy, jeśli nie ma obrony w zwarciu, no 25 to powiedzmy, że dla takiej jednostki to nie jest obrona w zwarciu w ogóle, bo powinna mieć około 40, żeby faktycznie przeżyć trochę dłużej w tej walce. No to jest jednostka, pamiętajcie, wsparcia. Ewentualnie to jest jednostka, którą możecie rzucić na strzelców, artylerię i ewentualnie kawalerię, bo kawaleria też ma mało obrony w zwarciu i wtedy te statystyki będą się jakoś tam odnosiły realnie do tego, co ta jednostka jest w stanie zrobić. Jeszcze z takich na pewno ważnych rzeczy, no to mamy tutaj odporność na ostrzał 15%, może nie dużo, bo przy tym jednak pancerzu, braku tarczy to nie jest ogólnie dużo, ale mimo wszystko jednak coś tam jest. Pamiętajcie, że to jest jednostka wsparcia, żeby tego solowo nie puszczać, bo z tej jednostki wam dużo nie zostanie. Mamy też jeszcze jednostkę, tak samo tych jeźdźców, tylko różnica jest taka, że tutaj mamy przeciw dużym jednostkom premię. Stworzyli pewnie specjalnie, żeby ta jednostka miała jakiś taki większy sens. I też tutaj mam już atak, zwarcie obrony, zwarciu dyscypliny więcej. I teraz ta jednostka faktycznie ma trochę więcej potencjału, bo gdy mamy dużą siłę broni, małą obronę zwarciu, to na potwory ta jednostka sprawdza się dużo lepiej. Z tego względu, że potwory w większości mają mniej obrony zwarciu i dużo potworów jest mega ustawionych na atak zwarciu, więc wtedy ta jednostka ma faktycznie potencjał, wrzucimy ją na jednostkę potworów, mamy premię na potwory i to wygląda faktycznie ok. Tu jeszcze mamy, z tego co zauważyłem, wściekłe ropuchy, czyli zwiększenie siły broni i obrażeń przebijających, więc moim zdaniem to jest bardzo fajna opcja. Wiadomo, wywołuje to furię na 18 sekund i nie możecie panować nad tą jednostką, ale ta jednostka wtedy ma o wiele większe zastosowanie niż ta jednostka, która jest przeznaczona na jednostkę przeciwpiechotną, a rzucicie prawie na każdą piechotę i tej jednostki nie ma. Więc tyle takiego mojego dodatkowego ględzenia. Ruszmy w takim razie do ataku. No ja niestety czasem jestem taki krytyczny do niektórych rzeczy, ale to tego względu, że no trochę czasem nie rozumiem tego nazywania jednostki przeciwpiechotnej, zamiast jakaś jednostka, nie wiem, latająca jednostka wsparcia. No okej, no wtedy wiemy, że ta jednostka jest wsparcia i ta jednostka nie powinna być zastosowana pod względem solowego frontalnego ataku, a to by bardzo dużo ułatwiło osobom początkującym, gdzie potem się odbijają od trochę powiedzmy takiej przysłowiowej ściany. Kurde, wysyłam jednostkę, jest przeciwpiechotna i się rozsypuje na najgorszej piechocie prawie, która jest. No słabo, nie? Więc pamiętajcie, że obrona zwarciu
mimo że to jest jednostka przeciwpiechotna i powinna być dobra na piechotę, nie zawsze jest dobra na piechotę, bo są jednostki, które są bardziej ustawione pod wsparciowe zastosowanie niż jakieś tam standardowe. Tak samo jak teraz puścimy sobie tych zimnokrwistych na tą piechotę, która jest z włóczniami, to z tej jednostki wiele nie zostanie w skrócie. Zobaczmy sobie ich szarżę, bo szarża jest dosyć ładna. Tu jednostki też pod górkę wchodzą, więc też trochę to zajmuje. To jest jednostka przeciwpiechotna, więc pamiętajcie. Teraz tak, te jednostki ja sobie odznaczę. Wyślę po prostu ich na strzelców, żeby mi bohatera tutaj nie poobijali. Gdzie jest reszta strzelców? Wydaje mi się, że było ich więcej. No widzicie, no tutaj giną bardzo szybko te jednostki, bo halabardy mają bardzo ładny współczynnik do walki na takie jednostki i szczerze powiedziawszy, dużo nam z tych jednostek nie zostanie. Możemy sobie gdzieś tam wspierać nasze jednostki, jednak ta obrona w zwarciu im rośnie. No bo 28-30 obrony w zwarciu, gdy puszczamy wtedy kawalerię na piechotę, no to nie ma w ogóle szans wygrać. Możemy puścić sobie te boskie urządzenie. No zobaczcie, obrażenia są naprawdę konkretne. Tutaj może troszkę mało tych jednostek było i ten promień trochę trwa, więc pamiętajcie, żeby to zawsze puścić na jakimś tam dłuższym odcinku. Też jeśli chodzi o tą magię, mamy bardzo ładną magię wzmacniania naszych jednostek, więc to warto rzucać. Możecie nawet 2 wzmocnienia rzucić, jeśli chcecie. Wtedy jednostki już w ogóle będą przepotężne. No zobaczcie sobie, jakie wzmocnienie. Siła broni jest wzmocniona. Tutaj fajnie też macie rozpisane, co wam ile wzmacnia. I wtedy te jednostki są prawie tutaj niezniszczalne. Tak samo rogate są bardzo dobre na piechotę i nawet jeśli to jest piechota z halabardami, z włóczniami, to ich statystyki są spokojnie tak mocne, że sobie z większością poradzą, chyba że to będzie jakaś, nie wiem, niebiańska straż z na przykład Kataju, czy to będą, nie wiem, wojownicy chaosu z halabardami, jacyś tam czempioni, no to wtedy już macie większy problem. Ale gdy właśnie puścicie te jednostki jako wsparcie, to spoko, ale jak widzicie, zobaczcie sobie, jak puścicie standardowo, wiadomo, że tutaj trochę puściło się na halabardy, no to jest zrozumiałe, że jednak jest trochę gorzej. Ale pamiętajcie o takich rzeczach, bo to jest moim zdaniem bardzo ważne. Latające w większości to są wsparciowe jednostki, w skrócie. Może ten filmik będzie troszkę dłuższy, jeśli chodzi o jaszczuroludzi, ale tutaj też jest bardzo dużo tych potworów, bardzo dużo mają w sumie tych jednostek. Zastanawiam się, czy też legi wam będę tutaj opowiadać, no, ale zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie w skrócie. Proszę bardzo, one są naprawdę bardzo mocne, tylko tak jak mówię, tutaj trzeba uważać jednak na to, że to są jednostki wsparcia. Pamiętajcie o tym, bo te jednostki naprawdę są bardzo fajne, szkoda ich tracić. Tu jeszcze mamy naszego misiaczka. No ale misiaczek to tu się tam w sumie nie przejmuje, tylko po prostu niszczy. Przechodzimy do kolejnego legendarnego lorda, Lord Mazamundi i dodatkowo kolejne jednostki strzelających potworków. Przejdźmy po kolei. Jeśli chodzi o Mazamundiego, no czarodziej dosyć konkretny, mamy też wzmocnienia naszych jednostek, troszkę ma takie zaciągnięte właśnie od Lorda Croaka umiejętności, na pewno niszczyciel miast, czyli dosyć potężny wiatr zadający spore obrażenia, możliwość 2 razy użycia, mamy jeszcze oczywiście wir, wygnanie, 100% przebicia pancerza, 18 sekund trwania, więc to jest dosyć fajna opcja i 12 promienia, więc też można bardziej troszkę na tym zapanować, jeśli chodzi o obijanie swoich jednostek. Jeśli chodzi o jego magię, którą tutaj posiadamy, jest to domena wysokiej magii, dodatkowo domena niebios, no i szczerze powiedzmy domena światła. Z takich zaklęć, które tutaj ma zaciągnięte, z jednej strony są dobre zaklęcia, bo na przykład Nocnego Wiatru, Klątwa jest mocna, Kometa Kassandory jest przepotężna, no, że ta harmonijna zbieżność, plus jeszcze te magiczne rozbicie i te leczenie, no to są powiedzmy takie sobie zaklęcia. Znowu siatka jest dosyć dobra z tego względu, że sprawdza się na potworów, bohaterów, więc zastosowanie jest naprawdę konkretne. Sam w sobie Lord no, jest troszkę wolny, więc tutaj trzeba na to uważać, ale jak dobrze potem pamiętam, on jest na Stegadonie, tylko zapomniałem go przełączyć na Stegadona, ale mimo wszystko jest dosyć ciekawy, na pewno jest plus, jedyny minus jest tego, gdzie jednak zaczyna,
miejsce, w którym zaczyna, jest trochę takie skomplikowane. Ciężko można się tam poruszać, tym bardziej, że jaszczury nie mają jakiegoś tam ultra bonusu do biegania po dżungli, bo jak dla mnie powinny mieć jakieś zwiększone prędkość ruchu względem poruszania się po dżungli, no bo to jest powiedzmy ich naturalny teren, a jednak tak się trochę wleką po tym terenie i ta gra jest trochę mozolna u nich, a w większości powiedzmy frakcji akurat jeśli chodzi o jaszczuro ludzi. Więc przejdźmy może do takich ważnych rzeczy względem jednostek. Jeźdźcy na terradonach. Bardzo fajne jednostki z tego względu, że mamy ostrzał. Gdy gramy tik-takiem, to mamy dodatkowo jeszcze jedną bombę w tych jednostkach. No i ta bomba, szczerze powiedziawszy, jest w stanie rozwalić wszystko. Jeśli chodzi o piechotę, kawalerię, strzelcy, no nie ma po prostu żadnego zmiłuj się. Wysadzają te jednostki bez żadnego problemu. Jak widzicie, ta bomba tutaj jest zaczepiona przy łapkach. Szponach może bardziej, chyba w szponach. Jednostka dosyć fajna, możecie sobie zobaczyć u mnie wersję, wygrałem tik-takiem trochę i robiłem po prostu doomstaki z tego. I możecie sobie zobaczyć w praktyce, do czego ta jednostka jest zdolna, a jest zdolna powiedzmy do wszystkiego. Nie ma wtedy zmiłuj się względem walki. Jedyny gdzieś tam problem, no to wtedy mogą być powiedzmy potwory, ale na potwory mamy też możliwość standardowego rzutu, które zadaje ładne obrażenia, więc potwory w sumie też nie są problemem. Jednostki wykorzystujemy do ostrzału, jeśli chodzi o użycie bomby, no czyli kawaleria, piechota, strzelcy, standardowo jak im więcej tej ilościowej jest w jednym miejscu, tym bardziej sobie bombardujecie. Jeśli sobie najedziecie na tą bombę, macie pod spodem pokazane, gdzie będzie po prostu bomba zrzucona, to jest ważne. Więc wtedy sobie układacie tak jednostki, żeby ta bomba miała największe obrażenia. No, zależy jak sobie gdzieś tam dostosujecie przeciwnika, to wtedy robimy taką fajną bombardę. Postaram się to fajnie wykorzystać, żebyście zobaczyli, ile w praktyce jest to w stanie zrobić. Wykorzystamy jakieś najwyżej potwory do tego. Kolejne, znaczy tutaj w sumie można jeszcze powiedzieć, że mamy oddział specjalnych strzelców, czyli jeźdźcy na terradonach, tylko akurat jeśli chodzi o regiment. Różnice mamy takie, że mamy więcej dyscypliny, więcej atak, zwarcie, obrony, zwarciu, siła pocisków też jest zwiększona. No i z tego co zauważyłem, mamy jeszcze odporność fizyczną tutaj wrzuconą na tej jednostce. Może dużo, niedużo, ale zawsze 20% jest, więc jak dla mnie dodatkowy plus. No i tyle w różnicach. Przejdźmy do kolejnej jednostki, czyli jeźdźcy na terradonach z ognistymi bolasami. No ta ognista bolasa jest z tego co pamiętam mocniejsza. W sumie to bym nawet w skrócie powiedział, że w sumie taka sama. Mały obszar, zasięg 10 metrów. Nie, w sumie jest identyczna, tylko mamy tutaj obrażenia płonące dodatkowo, więc z jednej strony fajniej, bo płonące ataki na przykład na takie jednostki, które jeszcze mają powiedzmy minus do odporności na ogień, to już w ogóle sprawdza się to znakomicie. Jednostka bardzo podobna, tylko że ta jednostka, jeśli tutaj już chodzi o miotanie, to już lepiej miotać w jednostki strzelców, artylerii, znaczy może nie artylerii, choć na artylerii też sprawdzałem ich i radzą sobie dobrze, ale najlepiej wykorzystywać na jakieś większe zgromadzenia jednostek przeciwnika, a jeśli chodzi o jeźdźców na terradonach, lepiej ich wykorzystywać na przykład na bohaterów, na potwory, bo wtedy ten solowy atak jest z ostrzału mocniejszy u nich. No i pamiętajmy, że jeszcze jeźdźcy na terradonach mają zatrute ataki, jeśli chodzi o rzucanie, więc osłabienie dodatkowo potwora, zadając mu jeszcze tam obrażenia, bardzo fajna opcja. Wataha polujących salamander. Szczerze powiem, nie rozumiem trochę fenomenu, powiedzmy, tych jednostek, z tego względu, że jednostki salamander dla mnie nigdy nie były, powiedzmy, jednostkami z jakimś ogromnym potencjałem. Niby te statystyki są ok, ale w praktyce ciężko mi jest wykorzystać te salamandry. No bo statystyki naprawdę mają bardzo dobre i nie ma co tutaj gdzieś zarzucać. Tu mamy premię przeciwko dużym przeciwnikom. Przebicie pancerza też jest nie najgorsze. W walce zwarciu pancerz jest nie najgorszy. Minusem na pewno będzie dyscyplina i jednak to, że posiadamy mało życia w tych jednostkach. Więc to jest trochę słaba opcja. Obrażenia są niby duże, postaram się zastosować jakoś te jednostki, ale moim zdaniem jest bardzo ciężko zastosować te jednostki. Może w praktyce na jakieś tam potwory dobrze sobie radzą, ale z piechotą jest trochę ciężko z tym ostrzałem, bo w większości albo mamy zablokowany strzał, albo strzelamy też po swoich, więc tutaj musimy uważać. Jeśli chodzi akurat o te jednostki, to jest ciężki temat.
Jeśli chodzi na przykład o łowczą watachę Razaradonów, tutaj mamy plus taki, że na regimencie na przykład mamy zatrute ataki, na salamandrach mamy płonące ataki, więc to też jest gdzieś tam duża zaleta. Ale mimo wszystko, tak jak mówię, ciężko jest zastosować. Szczerze powiedziawszy, jak dla mnie te jednostki bardzo tam blokują slota i w większości, z tego co zauważyłem, nikt tym za specjalnie nie gra, więc widocznie w tych jednostkach moim zdaniem nie ma potencjału, no i inni też chyba tego potencjału powiedzmy nie widzą w tych jednostkach, więc tutaj tak w skrócie są, bo są. Postaram się zastosować jakoś tutaj na pokazie, ale sądzę, że dużo z tego gdzieś tam nie wyjdzie. Wyglądają naprawdę fajnie, tylko tak jak mówię, z zastosowaniem jest naprawdę bardzo ciężko. Mimo że jednostka jest szybka, mamy zasięg nawet nie najgorszy, no to jest trochę ciężko. W większości można by ich zastosować bardziej do szarży. Gdyby troszkę jeszcze tej szarży więcej miały, no to też spoko. No ale trochę ciężka jednostka do ogarnięcia. Dziki Troglodon, wybaczcie. Czasem te nazwy niektóre są ciężkie do wymówienia, bo jednak tego w standardzie się nie stosuje. Jednostka bardzo fajna. Na wyrocznie oczywiście już widzieliście, że tutaj wyrocznia czarodziej był na tej jednostce. Plus jest taki, że po pierwsze siła broni do walki, zwarciu bardzo dobra jednostka, do zasięgowego ostrzału bardzo dobra jednostka, też wiele tej amunicji posiadamy, bo 20 amunicji przy takiej sile, co możemy tutaj stworzyć, jest naprawdę sporo. Szybkie przeładowanie, to jest w ogóle kozak, bo 8 sekund to naprawdę jest ładne przeładowanie i premia przeciw dużym wrogom, więc tak jak mówiłem wcześniej przy wyroczni, najlepiej to zastosować po prostu na potwory, tak? Na potwory mamy premię, na duże jednostki mamy premię, więc warto do tego po prostu to wykorzystywać. Moim zdaniem bardzo fajna opcja. Jednostka naprawdę bardzo konkretna i warto rekrutować. Mamy też oczywiście regiment z tej jednostki i różnica jest też taka, że w regimencie mamy coś takiego jak przedwieczny ryk, czyli zwiększenie ataku zwarciu dla naszych jednostek na 35 metrów. Dodatkowo są tutaj obrażenia zwiększone, dyscyplina zwiększona, atak zwarciu, obrona zwarciu. I to są takie, bym powiedział, mocne wartości, bo siła pocisku prawie o 200 zwiększona, a dyscyplina, atak zwarciu, obrona zwarciu o 10, więc jak dla mnie naprawdę spoko opcja. I pamiętajcie, że zatrute ataki i do walki zwarciu, i do ostrzału, więc to jest naprawdę super. Tym bardziej, że to jest jednostka w sumie przeznaczona bardziej do, moim zdaniem, potworów, do walki z potworami. Bastiladon, słoneczny kryształ, czyli jednostka, która ma powiedzmy armatkę wbudowaną i sobie strzelamy w przeciwnika. Dodatkowo mamy oślepienie, czyli przeciwnikowi zdjęcie obrony zwarciu, atak zwarciu, celność, więc to jest bardzo dobre zastosowanie, tym bardziej na potwory, bo potwory łatwiej trafić, ten promień, który strzela jest dosyć spory. Mamy odporność na oflankowanie dla tej jednostki, mamy słoneczny kryształ, czyli wigor na procent dla naszych jednostek 55 metrów, mamy też odporność na oflankowanie całkowicie, więc tutaj dyscyplina nie spada, gdy nas flankują. Ale jednostka ma ładny zasięg, ładna siła pocisków, więc jak dla mnie naprawdę bardzo fajna opcja. Jedynie co, no to ten czas przeładowania jest dosyć spory, ale pamiętajmy też o tym, że jeśli chodzi o ten ostrzał, o to oślepienie, to one też no, jest dosyć powiedzmy mocne, więc dla mnie naprawdę bardzo fajna opcja. Jednostka też sporo ma pancerza, więc jest w stanie trochę wytrzymać ostrzału przeciwnika, życia też jest nie najmniej, więc jak dla mnie spoko. Stegadon, czyli jedna z najpotężniejszych jednostek potworów, tym bardziej bestii artyleryjskiej, bardzo ładna jednostka pod względem walki zwarciu, strzelectwa. Po pierwsze mamy ze strzelectwa jeszcze truciznę, plus jest taki, że gdy walczymy w zwarciu, też te włócznie jednak latają w tego przeciwnika, więc jest osłabiony. Sporo życia, no premia przeciwko jeszcze piechocie 18, tutaj mamy premię na dużych przeciwników, gdy ze strzału, więc jednostka po prostu tak hybrydowa, tak potężna, że jedna chyba z najpotężniejszych jednostek w grze. Jeśli chodzi o taką w miarę szybko nawet do zrekrutowania, bo Stegadon nie jest aż tak późno do zrekrutowania, więc naprawdę ogromna zaleta. Choć minus jest też taki, że jednak jaszczuroludzie mimo wszystko mają trochę wolny ten rozwój tych miast, to nie są skaweni, nie są roczne elfy czy tam krasnoludy, które szybko sobie gdzieś tam wybustują budynki. Więc to jest trochę gdzieś tam większy minus, ale jednostka sprawdza się do w sumie wszystkiego. Naprawdę znakomita jednostka. Widzicie jeszcze tą kuszę, którą tu chłopaki mają. No tylko nie wiem, kto ją obsługuje, więc bo wszyscy trzymają włócznie, więc trochę śmiesznie. Przejdźmy w takim razie do prastary Stegadon, bo to też jest tutaj jednostka bardzo potężna. No prastary Stegadon jest po prostu wzmocniony względem zwykłego Stegadona. Tu jeszcze mamy, jak widzicie, z burzą, bo to jest oczywiście regiment, więc jednostka naprawdę przepotężna. Jeszcze przyjrzyjmy się niektórym tutaj jednostkom.
No, statystyki względem na przykład takiego zwykłego Stegadona, no więcej życia, więcej pancerza, więcej dyscyplin, atak, zwarciu, siła pocisków jest zwiększona zdecydowanie, więc tutaj statystyki są naprawdę zwiększone. Różnica jest taka, że tutaj zasięg w strzelaniu jest mniejszy, ale znowu siła jest większa, więc to też się gdzieś tam przekłada. No i też mamy siłę broni zwiększoną, więc naprawdę fajny plus. Jedynie z tego co można zauważyć, nie mamy premii przeciwko dużym wrogom, tak jak mamy to w zwykłym Stegadonie i nie mamy takiego dużego przebicia chyba pancerza. Więc no to jest powiedzmy gdzieś tam ta różnica, ale mimo wszystko bardzo fajna jednostka i warto ją wykorzystywać. Jeśli chodzi o tutaj gromowładnego prastarego Stegadona, różnice mamy takie, że mamy większe statystyki, siła pocisków, atak zwarciu, obrona zwarciu, dyscyplina i mamy jeszcze tutaj, jak sobie zobaczymy, mamy coś takiego jak osąd Uxmaca. No, ostrzał, który zadaje naprawdę bardzo dużo obrażeń i dodatkowo 10 razy możemy to użyć, więc naprawdę sporo. Bardzo potężna jednostka, która zobaczycie, co będzie mogła robić z przeciwnikiem. Akurat mamy tu trochę słabych przeciwników, ale mimo wszystko, nawet jakby byli mocniejsi, no to nie będzie tutaj jakiegoś większego problemu w walce. I jeszcze mamy pradawną salamandrę, która już troszkę lepiej się sprawdza niż te grupy salamandr, z tego względu, że jednak jest solową jednostką i łatwiej jest nad nią zapanować, jeśli chodzi o jakimś tam strzelaniu, bo czasem te jednostki gdzieś nam się tam blokują. Mamy jeszcze podatność na ogień, czy w sumie większe obrażenia przeciwnikowi zadajemy z ognia. Do walki zwarciu też jest nie najgorsza, ale tutaj atak zwarciu i obrona zwarciu jest bardzo słaba. Słabe są te statystyki niestety i gdzieś tam może słabiej się sprawdzać, ale mimo wszystko fajna, słodka jaszczureczka. Tam salamandra w skrócie. Poczekajmy tutaj sobie trochę na przeciwnika. A nie chce do nas przyjść, patrzcie, proszę bardzo. No dobrze, to my tutaj sobie ustawimy jednostki tak. W sumie nasza jednostka tutaj powiedzmy strzela, ale ten z Stegadą to i tak bym nie powiedział, że raczej będzie jakoś wybitnie dużo strzelał. Możemy sobie zrobić troszkę inaczej i te jednostki ustawić w sumie tak, żeby gdzieś tam spokojnie wykańczały do końca te jednostki przeciwnika. Tych strzelców i też tak nie ma za wybitnie dużo, więc możemy też tą salamandrę puścić. No te mniejsze salamandry też możemy puścić. Puśćmy w sumie wszystkie te jednostki, tam nie będziemy się przejmować. Lorda tutaj sobie zostawimy, Mazamundiego. Tych sobie ustawimy na razie tutaj, tych sobie ustawimy tutaj. I poczekamy, aż bombarda będzie. Ale padli z wrażenia. No jednak te są dosyć mocne, tylko tak jak mówię, tutaj musimy uważać, bo jednak te przeładowanie chwilę trwa. Tu mamy nasze salamandry. One zadają dobre obrażenia, tylko że nad nimi jest naprawdę ciężko czasem zapanować. I teraz możemy sobie na przykład ustawić tak jednostki. Bo przeciwnik nam tutaj podbiegnie, albo możemy go tak zbombardować. No i proszę bardzo. I z przeciwnika za wiele nie zostało w sumie. Ta sama opcja tyczy się tutaj. Najlepiej samemu sobie gdzieś tam rozdzielać to. Tylko tutaj nam się różnią trochę te jednostki, więc musimy inaczej tą bombardę używać. No ale zobaczcie sobie, że po jednej takim ostrzale przeciwnik jakby nie patrzeć się całkowicie wykrusza i nie ma z nim żadnego problemu. Tym bardziej jak te bomby gdzieś tam lepiej skupicie, to są naprawdę bardzo ładne obrażenia. Stegadony powiedzmy przyjęły te ciosy od tych strzelców, więc powinniśmy tych strzelców szybciej wykończyć. No możemy jeszcze tutaj zastosowanie w praktyce, jak wygląda ta walka tych jednostek. Tutaj kusza, to proszę bardzo. No salamandry mogą gdzieś tam sobie radzić powiedzmy w tej walce, ale to tak jak mówiłem, nie będzie to super wybitnie. Choć plus jest taki, że niektóre salamandry będą strzelać, niektóre będą walczyć z zwarciu, bo to są jednak takie jednostki hybrydowe. Najlepiej na przykład Stegadony moim zdaniem przyłączać do walki z zwarciu, żeby one szarżowały. Z
tego względu, że one mają sporą masę. I jak zobaczycie, oni są w stanie naprawdę bardzo wiele zrobić z przeciwnikiem. Tylko trzeba je dobrze zastosować. Ci tutaj cisną tymi włóczniami. No i stegadony, jakby nie patrzeć, mają bardzo wiele tego życia, więc no ciężko jest też je zajechać. Wiadomo, nie zostawiamy ich też samych sobie, bo inaczej będziecie mieć duże straty. A tak samo możemy te wtedy przełączyć do ataku zwarcia, jeśli potrzebujecie jakiejś tam większej szarży. Większość tych jednostek, jeśli chodzi o potwory, mają bardzo ładną szarżę, więc tu nie ma problemu. Choć tu nam stegadon zaraz padnie, bo jednak tych halabard trochę tego tutaj jest. Powinniśmy wtedy strzelcami tutaj trochę wspomóc, ewentualnie magią. Na przykład możemy sobie tu puścić kometę. To już przeciwnik tak nam się wycofuje. Ale mimo wszystko jak tutaj kometa strzeli, to będzie posprzątane. Proszę bardzo, jak ładnie pykło. Co tutaj jeszcze wam mogę pokazać? No wydaje mi się, że to tyle, jeśli chodzi o te jednostki. Jeszcze zostały nam potwory standardowe, nie strzelające, więc tam to dopiero będzie gratka. Przechodzimy do kolejnych jednostek, tym razem potwory i kolejny legendarny Lord Krogar. Bardzo mocny Lord z tego względu, że mamy tutaj rękę bogów, jeśli chodzi o umiejętność, czyli ładny ostrzał na przeciwnika. Tych pocisków jest dosyć sporo. Najlepiej to użyć na właśnie jednostkę, która ma sporo pancerza, jakiegoś bohatera, lorda, potwora. Też łatwiej jest wtedy trafić. Mamy jeszcze święty lek Xolta, czyli odporność fizyczną sobie narzucamy na bohatera. Mamy jeszcze eksplozję, która zadaje gdzieś tam obrażenia, zwiększa prędkość ruchu, siła szarży, no panowanie odnośnie zimna krew, czyli dyscyplina i powstrzymuje furię. Jest to jednostka, która ma skuteczność przeciw dużym jednostkom, więc najlepiej się sprawdza na potwory. Jak widzicie tutaj włócznia oczywiście jest. No i mamy też naszego tutaj potworka, więc jak dla mnie bardzo fajna opcja. Jeśli chodzi o samego tutaj Lorda, odporność na ostrzał, szał, czyli zwiększenie też obrażeń, więc obrażenia można tutaj wykręcić naprawdę bardzo ładne. Dziki Bastiladon, bardzo fajna jednostka pod tym względem, że sporo pancerza, wiele życia. Mamy też całkowitą odporność na oflankowanie, więc dyscyplina wtedy nie jest jego ruszona względem oflankowania. Premia przeciwko piechocie, siła broni też taka powiedzmy nawet nie najgorsza, prędkość, no jest to troszkę ciężki klocuch, jakbym powiedział w skrócie, ale mimo wszystko jednostka bardzo ciekawa, więc warto akurat sobie ją gdzieś tam używać. No najlepiej po prostu rzucić w piechotę, żeby cała piechota otoczyła, wtedy rzucacie jakieś zaklęcie i w sumie piechoty przeciwnika w skrócie nie ma, więc do tego najlepiej wykorzystać. Jeśli chodzi akurat o Bastiladon Arka Soteka, to mamy jeden duży plus. Mamy wir, czyli Arka Soteka, która zadaje gdzieś tam obrażenia, no i też trucizna, która osłabia przeciwnika, więc moim zdaniem też bardzo fajna opcja. Jednostka w sumie potwór wsparcia, jak to jest tutaj napisane, no i w sumie potwór wsparcia ma tutaj naprawdę duży sens. Największy gdzieś tam plus tej jednostki, że jednak zatrute ataki. Mamy też właśnie harcowników z włóczniami, którzy też rzucają w przeciwnika. Ładna odporność na ostrzał, więc jak dla mnie naprawdę fajna jednostka. Pamiętajcie, że ta jednostka też tutaj ma odporność na ostrzał, jednak jest taka dosyć opancerzona. Jest jednak ta skorupa potężna, więc tutaj fajna opcja. Jest jeszcze Bastiladon, kryształ ożywienia, czyli kryształ ożywienia, który leczy nam tam jednostki. Jedną jednostkę, ale mamy 7 razy do użycia, więc w sumie wyleczymy 10%, czyli 70 maksymalnie procent, jak użyjemy wszystko na jedną na przykład jednostkę. To jest fajna opcja. Zasięg jest trochę mały tego działania, bo 100 metrów to nie jest dużo. Jakbyśmy mieli jakąś tam walkę na dosyć szeroko, no to trochę mogłoby tego braknąć. Jednostka jest identyczna względem statystyk, co tak naprawdę te wcześniejsze Bastiladony, więc tutaj więcej co to nie ma omawiać. Kroxigory, czyli jedna z moich ulubionych jednostek. Święte Kroxigory czy zwykłe Kroxigory, z tego względu, że tutaj jest bardzo ładna premia przeciwko piechocie, duży pancerz, dyscyplina, jednostki są nawet nie najgorsze, jeśli chodzi o prędkość. No Kroxigory, czyli tutaj bierna umiejętność podstawowa, właśnie siła broni jest zwiększana, sojusznicze skinki, gdy są w zasięgu, więc to wtedy działa, więc to jest moim zdaniem bardzo fajna opcja, bo to krewniacy oczywiście z legu, odporność na ostrzał, no pierwotne instynkty, brakuje mi trochę tutaj szału dla tej jednostki i to już by było moim zdaniem spoko, bo tym bardziej, że to są jednostki, które są dosyć takie szalone jak dla mnie, więc jednostki najlepiej się sprawdzają na piechotę, choć jakąś tam na przykład kawalerię z potworem też sobie gdzieś tam trochę dadzą radę.
Więc też możecie do tego gdzieś tam stosować. No i wydaje mi się, że to tyle. Dziki Stegadon. No, dziki Stegadon jeszcze trochę taki bardziej jest opancerzony, jak sobie tutaj zobaczycie. Odporność na ostrzał jest taka sama. Z takich na pewno ważnych rzeczy, no to tutaj mamy więcej siły broni i pancerza. A czy w sumie pancerza jest mniej, ale więcej jest siły broni. Tylko że tutaj już nie mamy odporności na oflankowanie i to wtedy wygląda trochę smutno, bo też jednostka szybciej wpada w furię, bo szybciej są w stanie ją, powiedzmy, pokonać, a jednak te obrażenia wtedy i ta dyscyplina, no jednak źle tam wpływa na tą jednostkę, więc na to musimy uważać. Jednostka najlepiej się gdzieś tam sprawdza, żeby szarżować w jakąś piechotę, rozwalić jakieś tam, powiedzmy, szeregi przeciwnika. No i wydaje mi się utrzymywać, powiedzmy, chwilę przeciwnika i pomóc na przykład jakimś wsparciem względem, nie wiem, magii, ostrzału i wtedy w sumie wychodzi dosyć ciekawie. Święte Kroxigory, jak sobie zobaczycie, takie bym powiedział w skrócie, mają jakieś rękawice nałożone dosyć mocne, no i też tutaj jednak te obrażenia są bardzo ładne, jest atak zwarciu, no tutaj też mam magiczne ataki, pancerz spory, dyscyplina ładna, odporność na tak naprawdę ostrzał, bardzo podobne do zwykłych Kroxigorów, tylko różnica jest po prostu troszkę względem siły broni, atak zwarciu jednak magiczne ataki, więcej życia, no i też dodatkowo więcej dyscypliny, więc to też się jednak gdzieś tam sprawdza. Więc dla mnie naprawdę bardzo fajne jednostki. Zastosowanie właśnie najlepiej na piechotę, bo w piechotę to one po prostu miażdżą. Uwaga na włóczników halabardy, no bo jednak to są piesze potwory. Dalej są jednak potworami, więc tu musimy na to uważać. Ale jednostka naprawdę bardzo potężna do tego zastosowania. Jak będzie jakaś kawaleria, która też się zatrzyma, oni też mogą starać się zatrzymać kawalerię, więc dosyć fajna opcja. Kohorta Haut, czyli święte Kroxigory na speedzie bym powiedział. Różnica taka, dyscyplina, atak zwarciu, obrona zwarciu. I mamy jeszcze taką różnicę, że mamy tutaj idealny wigor, więc nawet wykonując najbardziej męczące czynności, jednostka ta nigdy nie traci wigoru. No i mamy oszołomienie, czyli zdjęcia przeciwnikowi obrony zwarciu oraz prędkości, więc to jest też fajna opcja. Jak widzicie, tutaj jest taka, powiedzmy, no trochę wygląda jak jakiś Jinx od tej, z Lola, śmiesznie, ale mimo wszystko wyglądają inaczej, jednak są te jednostki trochę zmienione, więc powiedzmy, że tutaj jest jakiś tam, powiedzmy, delikatny plus. Przechodzimy do dzikiego Karonozaurusa. No, to jest jednostka mocna z tego względu, że tutaj szarża jest dobra, premia przeciwko dużym wrogom też jest ładna, mamy szał, czyli zwiększenie obrażeń, no 10% jest naprawdę dużo. Jednostka też ma sporo pancerza, więc jak dla mnie bardzo fajnie wykorzystujemy na przykład na potwory, duże jednostki, kawalerię, do tego gdzieś tam się sprawdza najlepiej, ale też możecie spokojnie wykorzystać do szarży na jakąś tam piechotę i też obrażenia będą po prostu spore. Jeśli chodzi o jakieś tam większe różnice między tymi jednostkami, bo mamy oczywiście jeszcze regiment, to różnica jest w dyscyplinie, atak zwarciu, obrony zwarciu o 10. I jeszcze z takich ważnych rzeczy mamy tutaj obieży świat, czyli ta jednostka nie otrzymuje ujemnych modyfikatorów za teren i do prędkości i walki, więc to moim zdaniem też zawsze jakiś plus. Mogłoby być coś, powiedzmy, jeszcze więcej, ale mimo wszystko no, niech jest tyle co jest. Jeszcze zobaczę tą premię przeciwko dużym, ale jest identyczna. Koalt, czyli jednostka latająca wsparcia. Bardzo fajna jednostka z tego względu, że mamy 2 razy użycie pioruna i 1 użycie łańcucha błyskawic. Łańcuch błyskawic jest bardzo mocnym zaklęciem, tylko że problem jest taki, że to jest wir, nad którym nie możemy zapanować, więc musimy uważać, jeśli chodzi o rzucanie tego zaklęcia. Ale mimo wszystko łańcuch błyskawic jest w stanie zrobić naprawdę ogromne obrażenia, bo zadaje jednak 100% przebicia pancerza, więc to jest na przykład największa gdzieś tam zaleta tego zaklęcia. Więc jak dla mnie naprawdę fajna opcja i warto jej wykorzystywać, tylko pamiętajcie, że to najlepiej użyć, gdy na przykład potwór jest otoczony przez piechotę, czy tam kawalerię, z tego względu jednak, że jeśli to rzucimy na przy swoich jednostkach i ten łańcuch niestety pójdzie w drugą stronę niż zakładaliśmy, to stracimy sporo jednostek. O tym pamiętajcie, że jednak wiry czasem są zdradzieckie, na wirach zawsze wam pisze, czy się porusza, czy się nie porusza, czy się przesuwa w losowym na przykład kierunku, czy w jakimś tam konkretnym kierunku, więc o tym pamiętajcie, żeby zwracać uwagę na te zaklęcia. No i w sumie tyle, jeśli chodzi o walkę z zwarciu, też się gdzieś tam jednostka nadaje. Tylko pamiętajmy, że jednostka jest dosyć duża, więc łatwo na przykład strzelcom jest trafić w tą jednostkę. Atak magiczny, dobra siła broni, ale pamiętajcie o najważniejszym, żeby wykorzystać oczywiście magię, a magię możemy wykorzystać, gdy oczywiście lata, a nie walczy w zwarciu, jak dobrze pamiętam, więc to jest ważne.
Jeszcze jest duch Tepoka, czyli jakby zmieniony ten. Oczywiście Koalt. Różnica jest taka, że tutaj mamy wzmocnienie naszych jednostek i mamy leczenie naszych jednostek. To mamy zaklęcia tego typu. I różnice w statystykach, oczywiście dyscyplina, atak, zwarcie, obrona, zwarciu o 10 i tyle z takich tak naprawdę prawdziwych różnic. Brakuje mi trochę, żeby miał jakby dodatkowe jeszcze jakieś inne zaklęcie, na przykład do uderzenia, to moim zdaniem wtedy była ta jednostka powiedzmy taka konkretniejsza. Ale tak założyli, no to tak niech będzie, albo jakiś debuff na przeciwnika też by było dobre. No ale to już byśmy musieli wtedy w inną magię raczej iść, bo jeśli chodzi o domenę na przykład, czy to będzie, nie wiem, ziemi, czary ziemi, czy tam na przykład życia, czy tam na przykład czary światła, no to one są jednak takie bardziej wzmacniające niż tam osłabiające. Wydaje mi się, że tyle i możemy ruszyć tutaj na przeciwnika, żeby jednak wykorzystać te animacje, które tutaj mamy. Możemy też zrobić coś tego typu, żeby jednak tych strzelców tam, no dobrać się tam lekko do nich tutaj, proszę bardzo. Porzucajmy tutaj nasze jednostki. No, kroksy możemy rzucić tutaj. Wsparcie. No, naszego bohatera możemy puścić na tego, powiedzmy, niech będzie. Możemy jeszcze zaraz wykorzystać te zaklęcia przed tym, żeby trochę tam w ich szeregach pomieszać. Tym bardziej, że tam pierwsze co to dobiegną jednak potwory. Więc czemu by nie zrobić tutaj trochę zamieszania. Rzućmy tutaj jedno zaklęcie, a drugie rzucimy tutaj gdzieś. Jeśli chodzi o te wzmocnienie, to tu na razie nie ma co rzucać. Możemy rzucić po prostu jednostkę tutaj. Proszę bardzo. Jak widzicie, właśnie one sobie latają gdzieś tam w losowych kierunkach. Więc na to zwracajcie uwagę. Jak czasem ładnie się ułożą, gdy przeciwnik masz dużo tych jednostek blisko, to fajnie, możemy to wykorzystać. Możemy jeszcze błyskawicami się pobawić. Na przykład tutaj. Na przykład tutaj. No potwory, jeśli chodzi, tak jak mówiłem już o jaszczuroludzi, no to ta szarża robi tam naprawdę robotę, masa robi robotę, bo to też są w większości jakieś dinozaury, które są jednak dużo cięższe niż niektóre potwory. Tylko musimy oczywiście uważać, że te jednostki jednak są też miękkie, więc na to warto zwrócić uwagę. Wykorzystajmy tutaj, żeby pooglądać, jak wygląda mechanika gdzieś tam uderzeń tych jednostek. O, ten to w ogóle się nie przejmuje, tylko po prostu idzie. No tutaj włócznie jednak robią robotę, jeśli chodzi o zadawanie obrażeń, więc tu musimy jednak na to uważać zdecydowanie. Zaraz jeszcze przejdziemy do olbrzymich jednostek. Jeśli chodzi o lek, to nie będziemy go chyba tak omawiać, bo szczerze powiedziawszy te jednostki są prawie identyczne. Omówimy to przy tworzeniu armii i wydaje mi się, że to będzie w sumie spoko. No i też jeszcze będzie omówienie tworzenia armii, bo to też jest ważne. Choć przy jaszczura ludzi możemy się dosyć fajnie pobawić z tym tworzeniem armii. Przejdźmy do kolejnych jednostek i kolejnego legendarnego lorda. Ostatnim legendarnym lordem, którego tutaj posiadamy, jest to oczywiście Gorrok. Bardzo potężny bohater, w sumie lord, z tego względu, że też te bonusy, które tutaj otrzymujemy, są bardzo mocne. Odporność właśnie fizyczna plus 40%. Mamy też maczuga Ulumaka, czyli z legendarnego itemu, zwiększające w sumie bardzo dużo statystyk ataków zwarciu, przebijających i siły broni. Również jeszcze wzmocnienie tarcza eonów, czyli pancerz plus 60, świetna obrona przed szarżą, odpieranie szarży, 55 metrów zasięgu. No jest to moim zdaniem przepotężne zaklęcie, w sumie takie wzmocnienie umiejętności. Więc moim zdaniem jest to bardzo potężny lord. Ciężko jest go po prostu zabić 1 na 1. Tym bardziej, że no jednak jest to bardzo mocny lord. Ma jeszcze tak samo wzmocnienia, jeśli chodzi o na przykład z takich ważnych rzeczy. No coś mi znowu tu ucieka, kurczę. Ja nie wiem. Mamy wzmocnienie jeszcze odporności samej fizycznej, 15% na ostrzał, mamy 15%, on też nie jest na jakimś wierzchowcu. Gdyby był, to z jednej strony byłoby wygodniej, bo byłby trochę szybszy, bo jednak jest trochę wolny. Ale mimo wszystko takie wzmocnienia, które on już tutaj też posiada, bo też ma świetną obronę przed szarżą, więc
mimo wszystko jest to bardzo potężny lord. Przejdźmy w takim razie do jednostek. Prastary Stegadon, boskie urządzenie, czyli jak widzieliście te zaklęcie, właśnie płonąca koniunkcja, no to oczywiście mamy, plus do walki z Warciu znakomicie się sprawdza, ładna premia do szarży, jak standardowe Stegadony, które już widzieliście z Warciu, więc opcja naprawdę bardzo fajna. Jednostka sprawdzająca się najlepiej na piechotę, bo mamy nawet na piechotę bonus, ale do walki tam z potworami też powiedzmy się gdzieś sprawdzi, bo mamy też ostrzał, który jednak gdzieś tam zatruwa przeciwnika, więc też osłabi te potwory, więc naprawdę fajna opcja. Kolejne jednostki, które gdzieś tutaj mamy, no to są dzikie Varanosaurusy. No, jednostka kolosalna, bardzo duże obrażenia, bardzo dużo pancerza, życia też naprawdę sporo i prędkość 60 jak na kolosalną jednostkę. Jest to naprawdę wybitna prędkość, więc szarża, mimo że ta szarża nie jest jakaś wybitnie duża, ale znowu masa robi robotę, więc też z przeciwnikiem nie ma żadnego problemu. Najlepiej się sprawdza w sumie na każdego przeciwnika, bo to są dwie jednostki, które najlepiej się sprawdzają na przeciwnika. Tylko że jeszcze w Varanosaurus'ie zwykłym mamy ten plus, że po pierwsze mamy więcej dyscypliny, ale mamy też dodatkowo siłę pocisków i ostrzał przeciwnika, więc zatrute też ataki, to ta jednostka jest powiedzmy niezwyciężona w walce. No 1 na 1 przeciwko potworom, no szczerze powiedziawszy, czy potworom, czy piechocie, przy kawalerii, no nie da się tej jednostki pokonać jak dla mnie, więc naprawdę jest wybitna. Jedynie może jakimś legendarnym, potężnym lordem byśmy byli w stanie to coś zrobić, ale też byłoby naprawdę bardzo ciężko. Różnica jest jeszcze taka, że mamy tutaj rozpruwacza z lustri Varanosaurusa i różnica jest taka, że więcej dyscypliny, więcej siły pocisków. Z takich rzeczy, które też widzę, że mamy dodatkowo, to mamy właśnie przerażającą awersję, 35 metrów zasięgu, dyscyplina przeciwnika jest zmniejszona o 8, więc naprawdę fajna opcja i moim zdaniem powinniśmy po prostu pokazać to w boju, bo jest tutaj co naprawdę pokazywać. W sumie możemy zrobić tak, że tutaj wszystkich od razu zaznaczymy, wszystkich puścimy do ataku. No w sumie ruszać tu do ataku, nie ma co się tutaj przejmować. Rzućmy każdego na inny oddział, bo one są w stanie zrobić w sumie wszystko, więc tam nie ma żadnego problemu z przeciwnikiem. Jeszcze jak rzucimy jakimiś zaklęciami, no to szczerze powiedziawszy będzie totalna rzeźnia. Będziemy musieli od razu się przypatrzyć animacją, bo może być tak, że moment i tych przeciwników w sumie zaraz nie będzie. Tylko że one się tu troszkę poblokowały, bo jednak są spore. Wiecie, tutaj możemy jeszcze puścić zaklęcia. Ogólnie możemy się pobawić tymi zaklęciami, możemy puścić je w różnym tym wariancie. Proszę bardzo. Możemy jeszcze puścić w tą stronę, żeby było zabawniej. Tam, czy trafi, czy nie trafi, to nie ma większego znaczenia, tylko tak bardziej dla zabawy. No ale zobaczcie, że nawet jak gdzieś tam niektóre trafią, czy to by była jakaś potężniejsza piechota, no nie ma po prostu żadnego problemu. Jest to po prostu w momencie zmiażdżone. No tutaj nawet krasnoludy chaosu, które są przepotężne, nie byłyby w stanie tego zatrzymać. Musiałoby być parę armii na tą jedną armię, szczerze powiedziawszy. Wiadomo, stworzenie takiej armii jest mało prawdopodobne na szybkim etapie gdzieś tam gry, ale jak gramy na przykład na Kai Wędrowcem, jesteśmy w miarę w stanie szybko zrobić mocną taką armię. Chyba najszybciej u niego jesteśmy w stanie zrobić takie jednostki. Bardziej jeszcze w takiej liczebności to już w ogóle. Bo jednak horda się szybciej rozwija niż standardowa armia. Więc to jest naprawdę bardzo fajna opcja. Jeszcze te płomienie, które możemy gdzieś tam puścić, są 2 sztuki, więc w ogóle jest kozacko. Ale moim zdaniem nie będziemy tutaj marnować czasu chyba już na te animacje, a przejdziemy do omówienia armii i tak samo Legu. Jeśli chodzi o tworzenie armii i tak samo omówienie Legu, jeśli chodzi o rozszerzony tutaj arsenał, który mamy i możemy te legi dostawać za konkretne zadania, za tak samo wykupywanie na Kai Wędrowców konkretnych liczebności tych jednostek. Z ważnych rzeczy jest na pewno to, że niektóre jednostki mają na przykład idealny wigor, mają też tam troszkę większe, mogą mieć zwiększone statystyki, ale takich powiedzmy jakichś ogromnych różnic tutaj nie będziemy mieli. Więc tak, jeśli chodzi tutaj o rozszerzony arsenał, jest on dosyć konkretny, bo te jednostki są tam powiedzmy dosyć mocne. Nie ma tam w sumie słabego ogniwa, jakbym tak w skrócie powiedział.
Z tego co wydaje mi się, to chyba Tic-Taca nie pokazałem, bo pokazałem, ale to już nieważne. No Tic-Tac wzmacnia nam tutaj umiejętności, tak samo mamy bierne umiejętności dla naszych jednostek, więc jest to naprawdę bardzo fajna opcja. Więc w sumie tyle o nim, bo szczerze powiedziawszy, rzadko też kto gra Tic-Taciem, z tego względu, że on tam ma duży bonus dla latających jednostek i latające jednostki są słabe w automacie w przeliczeniu, więc to też ma jednak duże znaczenie na taką rozgrywkę w kampanii. Jeśli chodzi o samo tworzenie armii, no to wiadomo, gdy macie możliwość na przykład zdobycia Lorda Croaka, no to zdobywacie go najszybciej jak się da. Na pewno warto mieć ogólnie jakiegoś czarodzieja, z tego względu, że mimo wszystko ci czarodzieje, jak sobie gdzieś tam zerkniecie, czy to będzie kapłan, czy to będzie wyrocznia, domena bestii, czy domena niebios, pamiętajcie, że domena bestii jest dobra do zadawania obrażeń, ale w dłuższym jakby czasie. Ale tak samo pamiętajcie o tym, że mamy tutaj wierzchowców do wyboru i na przykład taki prastary Stegadon, to po pierwsze już macie bohatera, który będzie walczył bardzo dobrze w zwarciu, będzie dobrze sobie radził z przeciwnikami, czy to będzie bohater, czy to będzie piechota, czy to będzie jakiś potwór. Tak samo prastary Stegadon, boskie urządzenie, ma bardzo mocne masowe zaklęcie, które widzieliście naprawdę do czego jest w sumie zdolne. I dodatkowo macie jeszcze magię, która wam wspiera wasze jednostki, przeciwnika osłabia, więc tutaj opcja, żeby posiadać kapłana skinków, moim zdaniem to jest priorytet. Jeśli chodzi o wyrocznie skinków, on na przykład nie ma dodatkowych tam wierzchowców, on już jest na tym wierzchowcu, który tutaj był pokazany, jeśli chodzi właśnie o Trollogodona. Mam nadzieję, że dobrze to mówiłem, najwyżej mnie tam stłamsicie o to. Więc to też jest bardzo dobra opcja, bo wtedy już macie dodatkowe wzmocnienia, tylko wtedy też czary są troszkę inne i to też może nie zawsze wam gdzieś tam pasować. Choć tutaj powiedzmy jakieś te zaklęcia do użycia są, jak na przykład uderzenie wiatru jest dobre, dzikie wcielenie do wzmocnienia wszystkich jednostek na ulepszeniu też jest dobre, stado zagłady też jest ok. Więc w razie co, do takich niektórych rzeczy wam faktycznie może to wystarczyć, ale moim zdaniem kapłanków skinków powinno się gdzieś tam boostować, powinno się mieć jednego, dwóch w takiej armii i to już by była naprawdę bardzo fajna opcja. Ewentualnie wyrocznie skinków jednego tego też wam wystarczy. Jeśli chodzi o domenę zaklęcia, macie tutaj niebios i bestii. Niebios jest bardzo przeznaczona do zadawania obrażeń. No i powiedzmy ta klątwa jest, ale ta klątwa to też nie jest powiedzmy zniewalająca, więc moim zdaniem lepiej już wydaje mi się, że domena bestii, chyba że całkowicie obrażenia, to wtedy łańcuch czy tam kometa Kassandory to są ogromne obrażenia szybkie, więc to też wam się na pewno dużo razy sprawdzi, tylko musimy uważać wtedy na swoje jednostki. Jak używacie wtedy potwory, to warto tego po prostu używać. Przejdźmy w takim razie do jednostek. No na początku nie macie dużego wyboru powiedzmy w tych jednostkach, no bo tak to po prostu w skrócie wygląda. I wtedy możemy iść powiedzmy w takie jednostki jakichś tam kameleonów, to są dobre jednostki. Wojownicy Saurusów, to z tymi jednostkami też jesteście w stanie bardzo długo przechodzić kampanię i sobie poradzić po prostu gdzieś tam podczas bitwy. Jeśli macie możliwość, to na pewno jakieś jednostki kawalerii, z tego względu, że te jednostki kawalerii wam się przydają, żeby artylerię szybko załatwić, bo jeśli nie załatwicie artylerii, to wtedy wasze jednostki piechoty, mimo że są naprawdę bardzo dobre do walki z zwarciu, no to niestety artylerią, szczerami tutaj już jest trochę problem. Więc to jest na przykład dla was większy problem i łatwiej dla was jest załatwić przeciwnika, jeśli chodzi o strzelców, artylerię, a piechotę, nawet bardzo potężną piechotę zniszczyć czarami albo swoją po prostu resztą armii. Tak samo, czy to są Kroxigory święte, czy zwykłe, też się na pewno bardzo przydają. W zastosowaniu jeszcze możecie gdzieś tam rekrutować sobie strzelców, bo gdy gramy na przykład, nie wiem, Oxylotem, no to tam plus taki, że dla skinków mamy więcej bonusów, więc możemy jednostkami skinków więcej gdzieś tam grać i się gdzieś tam wzmacniać. Pamiętajcie też o tych wszystkich atrybutach, jakie macie tam w jednostkach, jeśli chodzi na przykład o wspieranie, gdy są skinki w pobliżu, dostajecie większe obrażenia. Takie rzeczy są z jednej strony ważne, dużo osób o tym zapomina, ja osobiście też się przyznaję, że często zapominam o takich rzeczach i gdy też robię to omówienie jednostek, to też czasem się dowiaduję nowych rzeczy i gdzieś tam rzeczy, na które się nawet nie zwróciło uwagi. Bo jednak jakby nie patrzeć, tych frakcji jest sporo, tych jednostek jest sporo, umiejętności, bonusów pasywnych, aktywnych, no tego jest naprawdę dużo i nie wszystko czasem da się po prostu spamiętać.
Na pewno plusem na przykład takie Bastillodony są, żeby też tego przeciwnika powiedzmy zwabić do siebie, a żeby po prostu do niego nie podchodzić. Mimo, że mamy duże jednostek, które są na wierzchowcach czarodziejów, możemy gdzieś tam puścić jedno zaklęcie, drugie zaklęcie i przeciwnika też do siebie powiedzmy przyciągnąć i zrobić jakąś dobrą powiedzmy zasadzkę, to jest na pewno duży plus. Pamiętajcie o wykorzystywaniu na pewno terenu względem właśnie piechoty, żeby też nie była łatwa do ostrzału, jeśli nie mamy tutaj tarcz, na przykład przy tych jednostkach, no to one są bardzo narażone na ten ostrzał i wygląda to wtedy trochę cienko. Pamiętajcie o jednostkach wsparcia, bo jednostki wsparcia, jak na przykład jeźdźcy, pterorozpruwaczy, czy jednostki na przykład latających potworów, koalt, które to są te jednostki wspierające, warto, żeby wykorzystywać ich do specjalnych tam zadań, do tego, do czego są stworzone, żeby też nie odnosić wielkich strat. Jeśli chodzi jeszcze o rekrutację jednostek, na pewno stegadony na późniejszym etapie, dziki Trollogudon to są na pewno jednostki, które warto rekrutować, a jeśli chodzi na przykład o piechotę, wtedy wymieniamy na przykład na te starczami, bo one nam naprawdę dużo dają. Nie musicie tego mieć gdzieś dużo, możecie przejść w te halabardy tak samo, żeby też ograniczyć powiedzmy te jednostki. W rogate możecie sobie wtedy wymienić, jeśli chodzi o te jednostki. Na przykład Kroxigory mogą zostać i jedne i drugie, bo one i tak się będą wam wiele przydawać, ale też na późniejszym etapie gry większość osób, jeśli gra jaszczuru ludźmi, to gramy po prostu potworami, bo potworami jest nam najłatwiej powiedzmy wszystko ogarnąć, tym bardziej jak już mamy bohaterów też na wyższych poziomach i oni są też już na potworach w większości, to jest wam łatwiej nad wszystkim zapanować, piechotą się w ogóle nie przejmujecie, wtedy czarami się nie przejmujecie, bo czary wam w sumie na potwory nic nie są w stanie zrobić i też wasze potwory, jeśli chodzi o akurat jaszczuro ludzi, no są bardzo szybkie, tak, więc tutaj nie jest tak, że my mamy 28 prędkości jak jakiś monolit od zielonoskórych i się po prostu wlecze, tylko po prostu szybka szarża i w sumie tyle. Względem na przykład prastary Stegadon bardzo jest dobrą opcją też z tego względu, moim zdaniem lepszy niż zwykły prastary, z tego względu, że mamy też zaklęcie, które zmiażdży większość piechoty, jedno dobre zaklęcie i nie ma większości piechoty. Komputer też często się ustawia armią piechoty w na przykład jakieś kółko, ewentualnie po długości można go gdzieś tam zaskoczyć. Jak macie takie jednostki, to ustawiacie je po długości, potem puszczacie jedno zaklęcie i nie ma całej piechoty, więc to jest naprawdę bardzo fajna opcja, pamiętajcie o tym zaklęciu. Bo to zaklęcie jest naprawdę bardzo potężne, jest to wiatr, więc panujecie nad tym zaklęciem, to jest też najważniejsze. No a na późniejszym etapie gry, no Wanozaurusy po prostu zwykłe czy dzikie, no to już są naprawdę bardzo potężne jednostki, jesteście w stanie zrobić tym wszystko. Jeszcze z takich ważnych rzeczy na pewno, z takich ważnych rzeczy, co tutaj jeszcze by można powiedzieć, uważajcie na pewno na takie salamandry, bo jak widzieliście, one są w stanie gdzieś tam coś zrobić, tylko że z nimi też trochę ciężko się gdzieś grywa. A na przykład znowu te latające jeźdźcy na teradonach są bardzo fajnymi jednostkami, tylko w większości musicie dobrze dostosować użycie tej bomby, bo szczerze powiedziawszy bomba to jest powiedzmy największy atut tej jednostki. Więc warto zwrócić na to uwagę. No takich niegrywalnych jednostek jak dla mnie, powiedzmy do takiej całego kształtu gry, no to są przeważnie te powiedzmy pierwsze dwa oddziały skinków, na pewno te salamandry, tam raczej ciężko gdzieś je wykorzystać. Jeśli chodzi o tą piechotę dystansową, ona się często sprawdzi bez tania, więc tutaj możecie faktycznie zastosować. Pamiętajcie, że na przykład kamelony skinków mają wiele amunicji, ale ten zasięg jest mały, więc to fajnie wykorzystać na przykład na bohatera, potwora, bo szybko gdzieś go tam dojedziemy. Magią pamiętajcie, że nie jesteście w stanie szybko pokonać żadnych potworów, więc tu na przykład to się fajnie dosyć sprawdza. Ale też jeśli chodzi o jaszczuroludzi, tutaj mamy sporo potworów, mamy dużo jednostek na duże potwory, więc tam jakiegoś też większego problemu nie powinniście też posiadać, więc jak dla mnie coś tego typu, że jest naprawdę potężną armią. Ja nie mówię tutaj, że można sobie zdumstakować na przykład, nie wiem, Walonzaurusy i w sumie mieć wywalone. Można tak mieć i wtedy jak zrobicie sobie taki doomstack tego, to jesteście w stanie wszystko na automacie po prostu przeorać. Jednostka będzie tracić tam 1/3 maksymalnie życia przy największych zagrożeniach. Jeszcze jak dorzucicie jakiegoś czarodzieja i wzmocnicie sobie tą armię, to już w ogóle jesteście niepokonani, więc tak to w sumie wygląda. Dzięki za oglądanie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, dajcie znać po prostu pod filmem. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!